Witajcie, witajcie kochani. Nadwaga i niedowaga w świetle biologii totalnej. Pragnę powiedzieć, że ten temat we mnie pracuje bardzo mocno od dawna, żeby nie powiedzieć, że w ogóle we mnie pracuje całe życie, bo temat ruchomej wagi to jest mój temat w życiu, ale właśnie też i dlatego, że zbliża się wiosna już wielkimi krokami i dlatego, że za chwilę albo może już uruchomiliście głodówki, detoksy, programy oczyszczania wątroby i wiemy, że wiosna to jest właśnie ta pora roku, która temu najbardziej sprzyja. Oczywiście jesień jest jeszcze też taką porą roku, kiedy my zwracamy na to uwagę po raz drugi, ale wtedy w trochę innej specyfice. Natomiast wiosna i ten przyjęty na świecie post, często właśnie ten wielkopostny okres w naszym roku kalendarzowym, no to właśnie jest związany z tym, co dzieje się tak naprawdę w naszych ciałach, w naszych organizmach, kiedy nasze organy potrzebują się oczyścić po zimie, a w zasadzie często po całym roku, kiedy zrzucają ten balast zimowy, zrzucają wszystkie toksyny i różne niepotrzebne metabolity, wszystko to, co już nam nie służy, w sposób absolutnie naturalny, szykując się do większego ruchu, bo oczywiście jeśli ciała lżejsze, to i łatwiej się ruszać, szykując się do zasiewu, bo oczywiście później będziemy zbierać plony i tak dalej, i tak dalej. I właśnie ten kurs o nadwadze, który tutaj widzieliście, że uruchomiłam, o nadwadze i niedowadze jednocześnie, w moim zamyśle miał się wpisać właśnie w ten czas. Ale okazuje się, że temat jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki i kiedy ja zaczęłam tutaj nadmieniać, że tak, będzie taki kurs, no to posypały się Wasze pytania i okazuje się, że po pierwsze nikt nie chce czekać na kurs, wszyscy chcą wiedzieć wszystko już. Po drugie właśnie, że jest parę osób takich, które już przez takie kursy przeszły i tego po prostu więcej nie potrzebują, a potrzebują po prostu kilku dodatkowych informacji i super, i to fajnie, że cały czas procesują, że zdobywają wiedzę, ja to też bardzo, bardzo zawsze doceniam. No i są też takie osoby, które nie wiedzą właśnie, czy ten kurs jest może dla nich, czy nie, więc troszkę o kursie dzisiaj też opowiem. Natomiast chciałabym zacząć od tego, żeby powiedzieć kilka słów na temat tego, o co Wy mnie w ogóle pytacie. Bo słuchajcie, mam tutaj 4 strony tych Waszych wydrukowanych pytań i jak mnie znacie właśnie z różnych właśnie czy kursów, czy webinarów, czy innych live'ów, no to Wy wiecie, że jak ktoś mi zadaje pytania, to ja sobie to naprawdę biorę do serca. Wszystkie Wasze komentarze drukuję, ustawiam w jakiejś kolejności i staram się na każde pytanie odpowiedzieć, choć często to nie jest proste i sprawia, że właśnie siedzimy później godzinami, ale z drugiej strony daje to takie kompendium wiedzy i możliwość, aby każdy uzyskał ważną informację dla siebie. O co prosi, a ja tutaj jestem dla Was. Nie Wy dla mnie, ja dla Was i właśnie zawsze staram się to zrobić. Jednak zanim przejdę do tych Waszych pytań, które są tutaj zapamiętane, o niczym nie zapomnimy, to chciałabym powiedzieć, że jak rozmawiamy o nadwadze czy niedowadze, to dobrze jest wziąć pod uwagę tą filozofię biologii. My, kiedy wchodzimy w ogóle w ten temat, to najczęściej wchodzimy w niego z poziomu takiej bardzo dużej ogólności i jakieś powszechne rozumienie tego tematu mamy, bo oczywiście wychowujemy się w świecie, gdzie jesteśmy edukowani już od dziecka na ten temat. Oczywiście jak ta edukacja się zmienia, jak te informacje w podręcznikach naszej biologii czy przyrody się zmieniają, to jeszcze jest inna kwestia, ale zasadniczo jakieś tam elementy żywienia, dietetyki, jakieś elementy psychologii i informacji na temat emocji, które grają rolę w naszym życiu, my dostajemy. My, nawet jak się tak za bardzo tym nie interesujemy, no to ta pani od biologii to tam nam coś do głowy na siłę czasem wciśnie. Potem się zaczynamy interesować tym sami w momencie, w którym interesujemy się swoim ciałem, swoim wyglądem, swoją sylwetką, o ile, bo też nie każdy, ale często tak. A następny etap jest taki, że rodzą nam się dzieci i wtedy już siłą rzeczy zaczynamy się tym interesować ze względu na nie, że my, kiedy czujemy tą odpowiedzialność za zdrowie naszego dziecka, za jego wygląd, za jego samopoczucie, za jego możliwość ruchu, za wszystko, co z tym związane, no to zaczynamy się też interesować jeszcze głębiej i właśnie pogłębiać tą wiedzę, którą mamy na ten temat. Osoby, które nie decydują się na dzieci, bądź jeszcze nie mają dzieci, ten etap gdzieś przechodzą zaocznie, gdzieś przy tych, którym towarzyszą, a widzą właśnie, co się dzieje naokoło, też przecież spotykamy się z tym społecznie, czujemy się za to odpowiedzialni.
Więc też zdają sobie sprawę z tego, że jak rozmawiamy o różnych zaburzeniach odżywiania, czy jak rozmawiamy o problemach z wagą, z wyglądem, w kierunku otyłości, a jest to ogromny problem społeczny, albo w kierunku niedowagi, kiedy obserwujemy te najczęściej nastolatki, dziewczynki, które są bardzo szczupłe, które popadają często już nawet w anoreksję, to jest jeszcze inny temat, to w którymś momencie zaczynamy się zastanawiać, co z tym światem jest nie tak, co poszło nie tak, właśnie dlaczego tutaj tego problemu aż tak dużo. No i ja do tego tematu po części odnosiłam się w swoich webinarach, bo mamy przecież te moje webinary tematyczne, na przykład zaburzenia odżywiania, bardzo dobry webinar, w którym dużo tam tłumaczę. Mamy webinar o uzależnieniach, w którym też odpowiadam na wszystkie pytania o uzależnienia od różnych rzeczy. Mamy temat na temat przewodu pokarmowego, nietolerancji pokarmowych i różnych innych zaburzeń, których właśnie skutkiem może być nadwaga bądź niedowaga. Mamy też webinary na temat dzieci i tam jest i o problemach szkolnych, ale i o wychowawczych i tam też jest bardzo dużo właśnie tych tematów związanych z nastolatkami, do których bardzo, bardzo serdecznie odsyłam. Jeszcze się do tego dzisiaj odniosę. A więc właśnie chcę powiedzieć, że do wielu spraw już się odniosłam, natomiast nigdy stricte do wagi. I co dla mnie bardzo ciekawe, że właśnie waga z jednej strony, ona sama w sobie może być przejawem konfliktu, wszystko jedno czy w stronę nadwagi czy niedowagi, jak również może się okazać, że waga stanie się konfliktem wtórnym przy innych chorobach i do tego też będę się odwoływać. Odwołuję się też do tego bardzo poważnie w kursie, ale i tutaj chciałabym dzisiaj kilka słów na ten temat. No i właśnie w momencie, w którym zaczynamy się tym interesować później w naszym życiu, dlatego że już zdrowie nie domaga, że już właśnie widzimy, że coraz więcej tych konfliktów wtórnych i pół żartem, pół serio, ale umówmy się, większą koszulę dłużej się presuje niż mniejszą, większe ubrania zajmują w szafie więcej miejsca niż mniejsze i malutkie. W momencie, w którym my widzimy, że co sezon musimy sobie kupować nowe ubrania, bo te z ubiegłych lat, nawet nie to, że są niemodne, tylko po prostu już jakoś tam do nas nie pasują albo my do nich, to już zaczyna być problem, w którym my zaczynamy sięgać po różne zdrowe soczki, po różne diety, szukamy informacji od naszych trenerów personalnych, uwzględniamy ćwiczenia, treningi, liczymy kalorie, sprawdzamy, co się dzieje z naszym wiekiem, z naszymi hormonami, robimy czasem naprawdę cudawianki, stójki na rzęsach, no i niektórym przynosi to efekty, a niektórym nie. I to jest właśnie to miejsce, w którym jeśli ktoś już przeszedł taką drogę, że zrobił naprawdę, można powiedzieć, wszystko, a cały czas jeszcze nie ma tego efektu, o który chodzi. Cały czas spotyka się z tym upiornym efektem jojo, takim do bólu nieznośnym i przez nas bardzo nielubianym, zresztą chyba słusznie. I tu w pytaniach też o to pytacie. W momencie, w którym właśnie my jesteśmy już czasem na granicy bezsilności, bezradności, załamania, w takim ogromnym poczuciu niesprawiedliwości, dlaczego ta sąsiadka robi to samo co ja i ona od razu chudnie, a u mnie ta waga ani drgnie, albo właśnie dlaczego jedna może przytyć i ma te krągłości, które są takie kobiece, a ja właśnie z tą chłopięcą budową i żebym nie wiem co zrobiła, to po prostu ani pół deko. Tak, to właśnie wszystko potrafi nas sfrustrować, potrafi wbić w poczucie winy, potrafi właśnie wbić nas w taką złość albo już w którymś momencie totalną bezradność i rezygnację. I w tym właśnie momencie ja mam ochotę powiedzieć, wszystko jest z Tobą w porządku. Po prostu widocznie gdzieś jeszcze pod spodem jest program, jest jakiś nieodkryty zapis, jest jakiś ukryty przekaz, który warunkuje Twoje ciało. I jak mówią nasi nauczyciele w biologii totalnej, masz taką wagę, jakiej potrzebujesz, a nie jaką chcesz mieć. Mogłabym to odnieść oczywiście też i do wyglądu, oczywiście do sylwetki. To nie tylko o wagę chodzi. Nasze ciało do nas mówi. Nasze ciało się z wiekiem zmienia i to naprawdę nie jest tylko i wyłącznie kwestia starzenia, ale to jest właśnie kwestia tej informacji, którą nasze ciało niesie i ono ma za zadanie nam wyświetlać te informacje w formie materialnej, abyśmy my poszli po rozum do głowy i patrząc na nie, zdali sobie sprawę z tego, o czym te informacje są, bo to jest dla nas. To nie jest zrobione nam, to jest dla nas.
abyśmy my coś jeszcze uwolnili, abyśmy my coś jeszcze odprogramowali, abyśmy my odkodowali to wszystko, co niesiemy. I teraz tutaj jeszcze jedna ważna sprawa, bo może się okazać, że jest to praca do zrobienia przez nas, ale nie tylko za siebie. Może się okazać, że mamy odkodować coś jeszcze za nasz ród. I biologia totalna, którą, jak wiecie, ukochałam 16 lat temu, jest właśnie tą metodą, która pozwala nam sięgnąć głębiej. Ona pozwala nam się właśnie dostać do tych zapisów. No i właśnie w tym kursie, który poprowadzę już niedługo, ja w tym kursie opowiadam, że praca z wagą w świetle biologii totalnej jest chyba najbardziej złożoną pracą, jaka w ogóle w biologii totalnej może być. Bo temat jest bardzo skomplikowany i właśnie wielowarstwowy, złożony naprawdę z bardzo wielu różnych elementów i już przy innych chorobach, no dajmy na to dla przykładu przy chorobach tarczycy, my obserwujemy, że konflikty, które warunkują problemy z tarczycą, jest ich co najmniej 5, które są zliczone i wyliczone jako te konkretne biologiczne niezmienniki, a i czasem jeszcze dołącza się jakieś problemy poboczne, które można tutaj włączyć w zagadnienie. Chcę powiedzieć, że szykuję też taki kurs i myślę, że o problemach z tarczycą, a jest to znowu kolejny bardzo duży temat, też powszechny, no nie wiem, co druga, co trzecia osoba dzisiaj ma problemy z tarczycą i to nie jest tylko kwestia Czarnobylu, tego co tam się wydarzyło w czasach, kiedy już byliśmy tutaj na ziemi, bądź w łonie naszych matek, albo w czasach, kiedy nasze matki przeżyły wybuch w Czarnobylu, anyway, przekazały nam co mogły, więc to chcę powiedzieć, może być pewien element triggerujący problemy z tarczycą, tak, ja też będę do tego w tym kursie troszkę nawiązywać, ale chcę powiedzieć nie jedyny i na pewno nieznaczący najbardziej. No więc pochylimy się nad tą tarczycą w przyszłym roku, a teraz no, ja tylko wzmiankuję, że tak, już tam mamy około 5 konfliktów do omówienia, więc nie zmieści się to na pewno w żadnego live'a ani w żaden webinar, bo tego jest po prostu za dużo, ale jednocześnie chcę powiedzieć, problemy z wagą to jest kilkadziesiąt biologicznych niezmienników. Kilkadziesiąt. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy na live'ie omówili wszystkie. Ja nawet nie jestem przekonana, że absolutnie wszystkie biologiczne niezmienniki to są te, których ja dotknęłam w swojej pracy zawodowej osobiście, bo mogą być takie, które gdzieś znam z teorii, ale przez to, że jest ich tak bardzo dużo, a niektóre są bardzo rzadkie, ja po prostu z niektórymi osobiście nie pracowałam, też zawsze o tym mówię. Jednak z większością pracowałam, chcę powiedzieć, i tutaj bardzo to jest dla mnie ciekawe i znowu mam kolejne takie swoje osobiste doświadczenie, że jeżeli robimy czasem te wysiłki, te wszystkie wyzwania typu właśnie tydzień na soczkach, dieta Dąbrowskiej, diety keto, albo jakieś wysiłkowe treningi i tak dalej, a nie rozumiemy, co nasze ciało trzyma, to możemy wymusić na naszym organizmie pewne zmiany, ale z chwilą, w której ustępujemy z tych wszystkich działań na siłę, nasze ciało po prostu z powrotem wróci do tego konfliktu, bo ono po prostu ma za zadanie ten konflikt wyświetlać. No i po prostu będzie to robiło z automatu. Dlatego ja jestem tak ogromną zwolenniczką uświadamiania, tak ogromną zwolenniczką tego, żeby działać przez świadomość i żeby w momencie, w którym sobie coś uprzytamniamy, puszczać, od razu uwalniać, aby już na nas dłużej nie oddziaływało. I dam Wam dzisiaj kilka przykładów. Tak, widzę właśnie, że dołączenie biologii totalnej do tych prac, a więc dołączenie świadomości, dołączenie odpowiedzialności, dołączenie zrozumienia, to jest właśnie to, co często daje efekt wow, to jest to, co często właśnie pozwala wreszcie osiągnąć tą wymarzoną skuteczność. Jak się coś odprogramuje, jak się coś zdekoduje, jak się coś do końca uwolni, ciało nie będzie miało po prostu czego pokazywać i to jest logika. To jest biologika, to jest po prostu sensowne biologicznie. To naprawdę jest jak pewien mechanizm matematyczny, no, jak równanie matematyczne, jak pewien algorytm. Jeszcze raz mówię, to nie jest klątwa, to nie jest zrządzenie losu, to nie jest jakaś kara boska, że nam się takie rzeczy dzieją. To też nie jest w kółko nasza wina. A my często się za różne rzeczy potrafimy oceniać, osądzać, czujemy się bezwartościowi i na koniec jeszcze właśnie obwiniamy. Więc tak, moje podejście do tego jest łagodne, jest też bardzo konkretne i z tego myślę, że mnie znacie. Będę chciała teraz na te pytania Wasze odpowiedzieć w szczegółach, na tyle, na ile tylko mi tutaj ten czas pozwoli.
No i już drugi raz sięgam w tą stronę. Zanim zacznę, bardzo chcę się odnieść do jeszcze jednej rzeczy. Może Was zaskoczy, mam nadzieję, a może nie. Może już właśnie o tym gdzieś słyszeliście, ale tak, chcę Wam powiedzieć, że co najmniej na niemieckim rynku i nie wiem, czy na innym rynku również, ale na pewno nie na polskim, jest pewna książka, która mówi o nadwadze w świetle germańskiej nowej medycyny, co jak wiemy, że biologia totalna bazuje na wiedzy Hammera, tu znowu wdzięczność do niego, na germańskiej nowej medycynie, to będziemy wiedzieli, że to jest tak mocno pokrewne, że możemy uznać to za własne. Jakby możemy uznać, że to jest zaciągnięte do metody i właśnie powiedzieć tak, to jest właśnie ta filozofia, absolutnie będę się z tym zgadzała. I chcę Wam powiedzieć, że dawno, dawno temu, i był to chyba 2012 rok, aczkolwiek pewności nie mam, bo tak myślę, że może 2012-2014, jakoś chyba właśnie wtedy, przyszła do mnie właścicielka wydawnictwa AHA, tutaj w Polsce, która w tamtym momencie wydała książkę niemieckiego autora Rainera Kürnera, którego być może znacie, właśnie specjalistę od germańskiej nowej medycyny. Rainer Kürner napisał taką dużą encyklopedię germańskiej nowej medycyny, naprawdę bardzo, bardzo doszczegółowioną, z ogromnym i bardzo ciekawym wyjaśnieniem tego, o czym są nasze listki zarodkowe, jakie są klucze do dwufazowości choroby, w jaki sposób to jest połączone z konkretnymi częściami naszego mózgu, które zawiadują naszymi organami i właśnie pod kontrolą których części mózgu znajdują się które nasze organy, w zależności od tego, z jakich listków zarodkowych się wywodzą, a to będzie determinowało to, czy w fazie aktywnej będzie przyrost masy, czy jej spadek i w związku z tym, czy w fazie naprawczej będzie spadek masy, czy przyrost. Działa to według dwóch odwrotnych kluczy, ale w zależności od tego, która tkanka. No i jest to już bardzo szczegółowa wiedza, zresztą myślę, że i w tym momencie już dla niektórych może nie zrozumiała, o czym ta Magda Wdowiak mówi, więc nie będę się wdawać w szczegóły, a to wytłumaczę na kursie bardzo dokładnie tym, którzy już będą tego ciekawi, bowiem jest to bardzo istotne dla zrozumienia, w której fazie chudniemy, w której tyjemy. Jeżeli to zrozumiemy, to my będziemy wiedzieli, co ciało pokazuje. No albo jesteś w konflikcie, albo z niego wyszłaś, albo właśnie ten konflikt jest cały czas aktywny, albo właśnie zakończony, odprogramowany i uwolniony. Może częściowo uwolniony, a nie do końca, dlatego nie ma efektu. Właśnie sprawdź sobie to według tego wykresu, tak jak tutaj Rainer Kürner nam zaproponował, zgodnie z zachowaniem kolorystyki, która jest charakterystyczna dla germańskiej nowej medycyny, co właśnie tutaj Wam na tym rysunku pokazuję. I teraz ta jedyna książka autora ukazała się na naszym polskim rynku i zaraz chwilę później z tego rynku zniknęła i dziś jest bardzo trudna do zdobycia, więc nie wiem, czy by Wam się udało tą książkę nabyć, kupić. Ja powiem Wam, swój oryginalny egzemplarz straciłam, pożyczyłam kiedyś komuś jeszcze w Kuźni Zdrowia, nigdy do mnie nie wrócił. Bardzo mi było przykro i ten egzemplarz, który mam w ręku, kupiłam po prostu na OLX jako używany. W dodatku wysłał mi ją człowiek, który napisał do mnie karteczkę z serdecznymi pozdrowieniami. Robert, jak słuchasz, to ja Cię naprawdę pozdrawiam. Nie wiem, kim jesteś, ale dziękuję Ci bardzo, że tą książkę mogę z powrotem mieć, bo bardzo, bardzo za nią tęskniłam i zajęło mi parę lat, zanim ją gdzieś tam wykukałam właśnie w internecie. Do niej odsyłam, jak Wam się uda, może ktoś czyta po niemiecku i sobie nabędzie w oryginale, też zachęcam, ale dla mnie właśnie bardzo ciekawe, że Rainer popełnił więcej książek i napisał m.in. właśnie taką Stop nadwadze. I teraz słuchajcie, ja w ręku trzymam oryginał, jaki dostałam wtedy właśnie z tamtego wydawnictwa. Pokażę Wam to, o tutaj, naprawdę serio, że to jest po prostu jakiś pierwowzór i taki pierwodruk. A byłam wtedy poproszona przez panią Grażynę, żebym została recenzentem merytorycznym tej książki. Dano mi tą książkę do przeczytania wtedy, w tamtym czasie, już jako ekspertowi biologii totalnej. Ja napisałam recenzję do tej książki, taką właśnie merytoryczną, jak ja się do tego ustosunkowuję. Bardzo pozytywny był mój odbiór wtedy, pamiętam, bardzo mi się to podobało, a jednocześnie tam miałam jakieś dosłownie drobne uwagi, które głównie wynikały z tego tłumaczenia, które właśnie wchodzi na polski rynek, także to tutaj jakby właśnie żadnych zarzutów do autora, absolutnie, żeby była jasność, zresztą nigdy bym nie śmiała. I chcę Wam powiedzieć, że ta książka nigdy się już na tym polskim rynku nie ukazała.
Ja nie umiem Wam powiedzieć dlaczego, ja nie wiem jak to się stało, natomiast wiem, że to wydawnictwo w którymś momencie wygasło i tak jakby po prostu ta praca nie została ukończona. Ja z tym właśnie pierwowzorem zostałam w ręku. No, na zasadzie, że co się już raz odzobaczy, to znaczy co się raz zobaczy, to trudno to odzobaczyć, co się raz przeczyta, to trudno to odczytać, po prostu tą wiedzę w sobie już mam. Mam ją w sobie zresztą od bardzo dawna i w związku z tym ugruntowaną, bo już przepisaną i przefiltrowaną przez 7000 sesji indywidualnych, które przeprowadziłam od tamtej pory, więc jak rozumiecie, to o czym ja mówię do Was jest naprawdę z poziomu praktyka, ale też właśnie i oparte o dużą literaturę. I chyba nie będzie jakąś wielką tajemnicą, jeśli kilka słów bym Wam z tej książki zdradziła. Właśnie opierając się między innymi też na tym, że Rainer Körner był zaproszony do wywiadu i do takiego podcastu, którego udzielił tutaj 5 lat temu pani Beacie Barczyńskiej. Tu z tego miejsca też kłaniam się i bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie znamy się osobiście, nie mam pojęcia, jakie są dalsze losy autorki, ale chcę powiedzieć, że właśnie rozmawiała z autorem, z Rainerem Körnerem osobiście i dla nas właśnie przetłumaczyła tutaj to spotkanie. I jakbyście chcieli na YouTubie odnaleźć tą rozmowę, takie 13 minut, to zachęcam bardzo serdecznie. Jak mi się uda, to podlinkuję, a może ktoś z Was, jak znajdzie linka i tutaj wrzuci, to się od razu komuś to przyda, także na wolną chwilkę bardzo serdecznie polecam. I tych kilka słów, których ja chciałabym do Was właśnie z tej książki powiedzieć, to są słowa, które też autor tam w tym podcaście zawiera. A więc nie wygaduję niczego, do czego nie mam praw, żeby tutaj właśnie ujawniać, co nie byłoby już powiedziane przez samego autora dla nas i co nie byłoby dla nas dostępne, jednak chciałabym to przybliżyć dla tych, którzy jeszcze właśnie tego wcześniej może nie słyszeli. A filozofia, którą Rainer Körner nam przedstawił tutaj, i zdaje się z tego, co sprawdzałam też na kursach germańskiej nowej medycyny, jest to po prostu zamysł doktora Hammera i ogólnie przyjęta filozofia przez germańską nową medycynę, jest właśnie taka, aby zrozumieć, że wszelkie nasze problemy z nadwagą, i tu na razie celowo mówię nadwagą, a o niedowadze za chwilkę, że są to problemy, które wynikają z takiego ogromnego konfliktu, który powstaje w istocie, czyli też mam na myśli tutaj nie tylko ludzi, ale i zwierzęta, wszelkie istoty żywe z królestwa zwierząt, w chwili, w której jesteśmy wyrzuceni na brzeg jak ryba z wody. To porównanie jest dla mnie bardzo nośne, bardzo znaczące. Ono jest bardzo metaforyczne i obrazowe i pokazuje nam, że rzeczywiście naturalnym środowiskiem życia dla ryby jest woda i w momencie, w którym ryba nie ma kontaktu z wodą, z tym swoim pierwszym środowiskiem i jedynym środowiskiem życia, w przeciwieństwie do nas ludzi, bo my musimy sobie przypomnieć, że naszym pierwszym środowiskiem życia była woda, ale w którymś momencie z wody wychodzimy na ląd. W momencie porodu opuszczamy środowisko wodne naszej mamy, gdzie było nam cieplutko, w tym łonie mamy właśnie takie kołysanie, jakieś miłe dźwięki. No nie zawsze chcę powiedzieć, różnie tam bywa, nie? Ale jednak mimo wszystko właśnie w ten sposób się rozwijamy i powstajemy, a więc w naszej głowie i też archetypowo pojmowane jest to jako środowisko bezpieczne. Jednak w chwili porodu doświadczamy przejścia do środowiska lądowego, gdzie jest już zupełnie inna atmosfera, gdzie mamy kontakt z tlenem atmosferycznym, gdzie mamy kontakt ze światłem słonecznym, gdzie mamy już zupełnie inne odczucia, jeśli chodzi o temperaturę, o powiew wiatru i te czynniki fizykochemiczne. I ten moment właśnie dla nas, ludzi, jest równie nieprzyjemny, co dla takiej ryby, która jest wyrzucona z wody. Zobaczcie, to już jest odpowiedź dla nas na bardzo wiele tematów, na bardzo wiele kawałków, które będą mówiły, no masz się chronić, nie? Przecież teraz coś jest nie tak. Straciłaś swoje pierwotne środowisko życia, idziesz w jakieś nowe, więc teraz zrób coś. I o ile taka ryba, która leży na plaży, ona już niewiele może zrobić bez pomocy z zewnątrz, może tylko liczyć na to, że przypłynie kolejna fala, która już tym razem zabierze ją z brzegu z powrotem do wody i odpłynie. No i czasem napłynie ta fala, czasem niestety nie. Może liczyć na to, że jakieś dziecko czy dorosły przejdzie tą plażą i po prostu wrzuci ją do wody z powrotem, bo ona tego po prostu w tym momencie potrzebuje. Ale są właśnie takie momenty, w których ona też może sobie już uświadomić albo podjąć taką decyzję, że dłużej o to życie nie walczy, i po prostu postanawia przyjąć strategię ucieczkową i się z tego wymiksować, czego konsekwencją będzie śmierć.
I to obserwujemy, kto z nas był nad morzem, nad oceanem, to przecież to zjawisko zna, to nie jest nic nam takiego obcego, my się z tym stykamy i patrzymy, natomiast właśnie gdy się je przełoży jako obraz metaforyczny, to można na tym bardzo skorzystać, bo my zaczynamy rozumieć, że kiedy jest jakaś ogromna zmiana w naszym życiu, fala życia wyrzuci nas na brzeg, to my mamy do wyboru albo zawalczyć o siebie i o swoje życie, ale będzie to wymagało przystosowania, będzie to wymagało pójścia w nowe, będzie to wymagało naszej aktywności, albo mamy możliwość uciec stamtąd, ale w tym momencie ta strategia trupa, ta strategia ucieczkowa będzie prowadziła do znikania. No i jak się domyślacie, ma to ogromny związek z tym, jak nasze ciało to odzwierciedli, bo ten, który będzie właśnie chciał zawalczyć o siebie, musi być silny, musi mieć skąd czerpać energię, musi gromadzić zapasy, a przede wszystkim ochronić się przed absolutnie wszystkim, co tylko zagrażające, więc będzie zdobywał tą masę. Ten, który podejmie decyzję ucieczki, który się będzie chciał wycofywać, żeby uciec, będzie musiał być szczupły, wręcz chudy, dlatego że tylko to zabezpieczy mu jego strategię. Rainer Körner nanosi tą wiedzę na wykres i jak ja wspomniałam, właśnie tutaj nie bardzo bym chciała dzisiaj komplikować sprawy, dlatego że i wykres wymagałby pewnego omówienia, ale obiecuję, że zrobię to bardzo rzetelnie na kursie, zresztą będziemy się do tego bardzo często odnosić, bo jednym z celów na tym kursie, jaki sobie obrałam, jest właśnie to, aby każda osoba, która z tego kursu wyjdzie, wyniosła tą świadomość, kiedy, w którym momencie ciało pokazuje fazę aktywną, w której naprawczą, aby właśnie rozumieć, w którym momencie ja się regeneruję po konflikcie, który był, a w którym momencie ja w konflikcie jestem. No bo chyba nie ma nic cenniejszego niż wiedzieć, gdzie się jest w życiu. Ja w każdym razie lubię żyć świadomie. Zawsze to powtarzałam przy okazji rozmów o ptakach. Mówiłam Wam, że nigdy nie chciałam być ptakiem. Jak mnie ktoś pytał, jakim zwierzęciem chcę być, nigdy do głowy mi nie przyszło, żeby to był ptak, bo ptaki właśnie nie mają nad sobą kontroli i nie zawsze sobie zdają sprawę z tego, że na przykład robią kupę. Ja bym na przykład nie chciała latać i po prostu robić kupę i o tym nie wiedzieć, że ją robię. Wolę wiedzieć. To jest moja strategia na życie. W każdym razie uświadamianie sobie swoich własnych konfliktów i świadome przejęcie odpowiedzialności za ich uwalnianie jest jedną z moich filozofii życiowych. No i tyle tytułem tej książki. Ja mogłabym to rozwijać oczywiście, natomiast chciałabym bardzo dać Wam odpowiedzi na pytania, a więc słuchajcie, jest nas już ponad 700 osób w tej chwili. Ja przechodzę do pytań i myślę, że cała reszta, która jest bardzo ciekawa, po prostu w tych pytaniach się znajdzie. Ale ponieważ właśnie zobaczyłam moją kochaną Asię, która się tutaj roześmiała, coś widocznie powiedziałam śmiesznego, to ja już szybko biorę łyczek wody, bo ona zawsze mnie tutaj instruuje. Madziu, łyczek wody. No to ja właśnie, Asiulku, za Ciebie i za wszystkich nas tutaj, kochani, toast. Dzisiaj chyba świętego Józefa, imieniny mojego dziadka. Pozdrawiam wszystkich ziutków. Kochani, jedziemy. Czy ten webinar może być też odnośnie do dzieci? Tak, i już o tym wspomniałam, bo czy to jest duża ryba, czy to jest mała wyrzucona na brzeg, no to umówmy się, będzie reagować w ten sam sposób, dlatego że sposób reagowania nie jest wybierany z naszej wolnej woli, a przez nasz gadzi atawistyczny mózg, generalnie w ogóle przez nasz mózg, więc jesteśmy po prostu trochę poza tym, jeśli chodzi o kontrolowanie tego, co zresztą doświadczamy w momencie, w którym chcemy zrzucić wagę, a się okazuje, że się nie udaje i wtedy najbardziej czujemy, że właśnie nasz mózg bardziej decyduje o nas niż my. A więc tak, absolutnie wszystkie informacje, które ja podaję tutaj w temacie wagi, dotyczą zarówno dzieci, jak i dorosłych. Teraz dalej. Ja kilka zdań przeczytam, słuchajcie. Na marginesie chcę tylko powiedzieć, że teraz na zmianę wkurzać będą się chudzi, którzy słyszą, że ktoś przytyje, jak również i otyli, którzy słyszą, że ktoś chudnie. No sorry, ale ja z tym nic nie zrobię, no już po prostu musisz poradzić sobie z tym sam. Uwaga, 4 ciąże i w każdej wzrost masy od 17 do 20 kg. Czy to rodzaj obrony i przed czym? Magda, jesteś, a ja nie mogę przytyć, nie lubię dojadać, nie lubię słodyczy, szybko chudnę, wystarczy lekki stres, a już lecę z wagi, przytyć mi ciężko.
Mam niską wagę od około 8 lat. Wtedy schudłam około 8 kg. To był czas dużego stresu w pracy, który zaburzył poważne funkcjonowanie mojego układu pokarmowego. Teraz jest o niebo lepiej, ale moja szczupłość pozostała. Ważę 48 kg, a ważyłam 52. Mogę jeść jak smok, nic to nie daje, choć staram się, to nie do końca akceptuje moje XS. No i oczywiście zazdro, nie? Te, co właśnie muszą uprasować większą koszulkę, ale rozumiemy, że cierpienie to cierpienie. Niezależnie od tego, w jakim odchyleniu od równowagi jesteś, czy na prawo, czy na lewo, to po prostu jest to odchylenie od równowagi, koniec, kropka. A to właśnie daje to poczucie dysharmonii, dyskomfortu i finalnie często też cierpienie. I zobaczcie, już na podstawie tych kilku wpisów, które mamy, my rozumiemy, że te historie to są właśnie historie o tej rybie wyrzuconej na brzeg. To są te historie, które mówią właśnie o tym, że albo ktoś w chwili swojej zmiany w życiu wszedł w ten stres, gdzie postanowił zawalczyć i właśnie cokolwiek by się nie działo, to on po prostu przybiera na wadze. Różnie to może być, bo albo z pomocą wody, albo z pomocą tkanki tłuszczowej i to też będę rozbierać na czynniki pierwsze na kursie, a dzisiaj tak wzmiankuję, żebyśmy też i to rozróżnili, bo dlaczego kto... Tutaj słuchajcie, ja mam taką myśl właśnie, że pani, która mówi o ciążach i o tym wzroście masy, mówi nie tylko o przyroście tkanki tłuszczowej, ale również właśnie o zatrzymaniu wody. Wręcz bym nawet chciała powiedzieć, jestem pewna, że w głównej mierze to chodzi o zatrzymanie wody. Dlaczego? Kiedy kobieta jest w ciąży, to w jej mózgu automatycznym przywołuje się moment, w którym sama była płodem w łonie swojej matki w okresie prenatalnym. W związku z powyższym, kiedy właśnie tu chcę wydać dziecko na świat, mogę popracować nad tym, co ja czuję jako bezpieczeństwo dla mojego dziecka, które teraz wydaję na świat, czy wszystko tutaj w tym temacie jest zaopiekowane, czy nie mam żadnych problemów finansowych, żadnych problemów bytowych, żadnego zagrożenia, które by zagrażało mi bądź dzieciom, albo właśnie tym dopiero nowonarodzonym dzieciom. Na przykład, czy to nie jest kwestia tego, że następne dzieci są z innym partnerem, poprzednie dziecko miałam z innym partnerem, a ten nowy teraz przyjdzie i mi zeżre to młode. Ja Wam opowiadałam o tych kawałkach, o tym, że to chyba było w webinarze Ojciec w świetle biologii totalnej, zdaje się, że tam najwięcej. Proszę, jeżeli ktoś z Was zna ten webinar i może potwierdzić, napiszcie tu proszę w komentarzu, że ja jestem chyba pewna, że to właśnie tam. Że mężczyzna, który wchodzi do rodziny i ma wychować w rodzinie patchworkowej nie swoje dzieci, może się czasem zachowywać tak jak niektóre samce w przyrodzie, które w momencie, kiedy zdobędą samicę, po prostu będą musiały wyeliminować cudze geny i dopiero pokryją samicę swoim nasieniem, aby ona wydała na świat jej potomstwo i jego genów. To jest biologia i słuchajcie, oczywiście my jako ludzie potrafimy się zachować, no i mamy trochę tam jakiejś kultury w sobie, czy nawet czasem miłości można powiedzieć, choć obserwuję, że nie zawsze, ale jednak czasem się zdarza, no i super. No i wtedy te zachowania mogą być pohamowane, ale czasem może się okazać, że kobieta czuje, że nowy mężczyzna, którego kocha, z którym chciałaby stworzyć rodzinę, dzieciom będzie zagrażał, jej zagraża i nawet może to doprowadzić do sytuacji, w której kobieta jest zdolna porzucić dziecko, by je chronić. Wybierze tego mężczyznę z miłości, zostanie z nim z miłości, ale dziecko porzuci po to, żeby mężczyzna nie zagrażał dziecku. Bardzo skomplikowane rzeczy, ale właśnie oparte o sensowny program biologiczny. No i tak jak mówię, te historie akurat zostawiam do webinaru Ojciec, jeśli potrzebujecie, natomiast tu wracam właśnie do tego, że jeśli gdzieś jeszcze w podświadomości kobiety ciężarnej jest jakiekolwiek zagrożenie albo o byt obecny i właśnie życie potomstwa przyszłego, albo jej pamięć, co się działo w momencie, w którym sama była w swoim życiu prenatalnym, to ona w którymś momencie, kiedy znowu zachodzi w ciążę, będzie przybierać na masie, głównie właśnie wodą, po to, żeby przypominać, że jednak się udało, że było na tyle bezpiecznie, że się urodziła i żyje. No to jest po prostu pamięć wody, to jest po prostu odwołanie się do tego pierwotnego, bezpiecznego w teorii, a często i w praktyce środowiska, z którego się wywodzimy. Oczywiście można by się cofnąć jeszcze dalej do całego rodu, bo będziemy wtedy patrzeć na to, co się działo u matki, babki i prababki jak najbardziej. Przy czym chcę powiedzieć, że kobieta, która dziedziczy pewne programy, niesie je również po ojcu, a więc należy sprawdzać i po linii męskiej, nie tylko żeńskiej, choć kobiety będą przenosić właśnie to w okresie ciąży. Tutaj właśnie ta wzmianka, teraz dalej idziemy.
Mamy inne jeszcze pytanie. Mam świadomość, że na wagę składa się kilka aspektów. Dieta, aktywność, wiek. Oczywiście, że tak i można by tu jeszcze dużo wymienić, kochani, bo i na przykład środowisko, w którym mieszkamy, bo zupełnie inaczej będą metabolizować osoby, które mieszkają w lesie, na łonie natury, gdzie jest czyste powietrze, a zupełnie inaczej osoby, które są w mieście, które patrzą na szare budynki, które operują wyłącznie sztucznym światłem i ich ciała też będą zupełnie inaczej przetwarzać wszystko, więc no, na różne rzeczy zwracamy uwagę. Podobno też ciało dąży do jakiejś swojej ulubionej wagi, często tak. Jest to pewna norma, ale też chcę powiedzieć, ta norma może być podtrzymana konfliktem, a więc właśnie pytanie, co to znaczy ulubiona waga. W biologii nie będzie czegoś takiego jak ulubiona waga. Będzie właściwa waga dla danej osoby do momentu rozwiązania wszelkich konfliktów. Jeśli wszystkie będą rozwiązane, to będzie możliwe przytycie bądź schudnięcie, ale dopiero jak wszystkie będą rozwiązane. A tak, będzie możliwość zejścia do jakiejś wagi, bądź właśnie wejścia na jakąś wagę, ale tylko do pewnego momentu, no i my nazwiemy to ulubioną wagą, no ale to by oznaczało, dalej nie możemy pójść, bo jeszcze jakiś program został nieuwolniony. Idę dalej. Czy będąc od kilku lat w niezadowalającej swojej wadze, lekkiej nadwadze, którą bliskie osoby komentują, ale czego ty od siebie chcesz, wyglądasz normalnie, i mając w pamięci te dobre lata, kiedy naprawdę byłam zadowolona ze swojej sylwetki, najczęściej będąc zakochana, powinnam doszukiwać się jakiegoś programu nadwagi? Czy raczej odpierniczyć się od siebie? Naprawdę lubię łamane przez uwielbiam moje ciało i równocześnie ciągle patrzę na szczupłe, zgrabne kobiety z zazdrością. Zawsze. I teraz zobaczcie, ile tutaj jest upchniętych informacji. Z jednej strony kochamy swoje ciało, z drugiej strony możemy kochać też nasze konflikty, bo nasze konflikty tworzą dla nas poczucie komfortu, niestety, czy tego chcemy, czy nie. I jeżeli rzeczywiście jest określona w tych wskaźnikach BMI nadwaga, albo nawet otyłość, no to my możemy kochać swoje ciało, ale ono dalej będzie w konflikcie i będzie pokazywało, że tutaj niesie jakiś ciężar i jakiś problem, więc wtedy ja osobiście zachęcam do tego, żeby się temu przyjrzeć, ale o co chodzi, o czym to jest, która część ciała niesie konflikty, bo przecież niektórzy jesteśmy zbudowani bardziej na górze, a niektórzy bardziej na dole. Mamy te sylwetki bardzo nierównomiernie rozłożone i nieharmonijne bardzo często i teraz właśnie okazuje się, że to nie o ogólną wagę chodzi, ale też właśnie o wygląd, o to, jak ta sylwetka się układa. Bardzo często jest tak, że kobiety co do wagi nie mają żadnych zarzutów, ale mają do obwodów i bardziej by chciały zgubić na obwodach niż właśnie samą wagę. Też te różnice między masą mięśniową a tkanką tłuszczową i tak dalej, pewnie to wszystko znacie, więc ja tutaj właśnie patrząc na konstrukcję tego pytania, jakie jest, czy powinnam się doszukiwać jakiegoś programu nadwagi, chcę powiedzieć, ja nie jestem od tego, żeby komuś mówić, co powinien, a co nie, ale ja jestem od tego, żeby za każdym razem przyjrzeć się, jeśli coś odstępuje od pewnej normy, od równowagi, i dążyć do tego, żeby tą równowagę z powrotem odzyskać. A więc jeśli jest zdiagnozowana nadwaga, to na pewno to jest o czymś. I jeżeli to akceptujesz, kochasz, to dobrze, to też ja nie mówię, że z tym coś trzeba zrobić do momentu, w którym zachowujemy zdrowie. Każdy decyduje o sobie sam. Ale rzeczywiście czasem może być program autosabotażu i dlatego nie pracujemy, że jesteśmy właśnie w tym, żeby się zasabotować. To też jest do zdekodowania. Czasem jest tak, że sama waga czy wygląd by nam nie przeszkadzała, ale są na przykład skutki zdrowotne i właśnie nie możemy się ruszać odpowiednio, chodzić po górach, albo jest jakaś lekka niewydolność serca w związku z powyższym, albo jeszcze jakieś inne ograniczenia właśnie co do sportów, treningów itd., no to w tym momencie my już widzimy, że są konsekwencje. Też pytanie, czy trzeba czekać z wiekiem, aż będą jeszcze większe? Czy może właśnie warto teraz się już temu przyjrzeć, ale nie na zasadzie powinności, tylko właśnie tej miłości do siebie. Kochasz swoje ciało, to cudnie. Ja każdemu życzę, aby uwielbiał swoje ciało. Sama jestem na drodze do tego, jeszcze ja bym tego sobie nie powiedziała, to od razu mówię. Uczę się tego, żeby to swoje ciało lubić i je kochać. Kocham absolutnie to na pewno, ale żebym uwielbiała, to nie powiem. Natomiast na pewno
Oprócz tego, że się kocha i uwielbia swoje ciało, dobrze jest wyjść z konfliktu i to są właśnie różne rzeczy. Tutaj jeszcze ten fragmencik o byciu zakochaną, no to chcę powiedzieć oczywiście, że tak, wtedy właśnie jesteśmy trochę w stresie, bo jesteśmy w konflikcie uwodzenia, a więc właśnie program ucieczkowy, który pozwala nam zrzucić wagę, jednak jest to konflikt w świetle biologii totalnej, więc będzie później musiał być rozwiązany, a jeżeli to konflikt, no to rozwiązaniem będzie z powrotem tycie. Tu już w jakiś sposób trochę tłumaczę ten efekt jojo, nie? Dalej, przytyłam około 10 kg w ciągu 2 tygodni w czasie wakacji, kiedy miałam 12 lat. Jakoś po roku wcześniej weszłam w wiek dojrzewania. Co na to biologia totalna i Ty? A więc co na to ja, to samo, co na to biologia totalna. Tu nie będzie żadnych rozróżnień, a już na pewno nie z tego okienka, ponieważ jak tu występuję, to reprezentuję biologię totalną oraz zawsze będę spójna z tym, co mówię. Nigdy nie będę tego rozróżniać. Natomiast jeżeli chodzi o samo pytanie, dlaczego nagle można tak gwałtownie przytyć, to znowu bez rozróżnienia na dziecko czy dorosłego trzeba powiedzieć, nastąpiła gwałtowna zmiana, czyli na pewno był jakiś konflikt, który albo był aktywny i się po prostu uruchomił jako konflikt programujący bądź wywołujący, bo tu mamy jeszcze dwie możliwości, znowu na kursie będziemy to odróżniać tutaj tak ogólnie, albo będzie rozwiązanie tego konfliktu. No, jeżeli chodzi o tycie, to raczej rozwiązanie konfliktu i tylko właśnie pytanie jakiego, ponieważ często przy takich zmianach w okresie dojrzewania albo w okresie menopauzalnym, tutaj też mam pytania, zaraz się odniosę, czy właśnie w jakichś takich momentach życia, gdzie następują zmiany hormonalne z wiekiem w sposób naturalny, my możemy się przyjrzeć na reakcję ciała, jeśli chodzi o różnice w wadze, właśnie tycie bądź chudnięcie, ale przez pryzmat innych konfliktów, wcale nie tych, które warunkują wagę, tylko które warunkują przemianę metaboliczną, które warunkują właśnie pracę naszych gruczołów dokrewnych i całego układu hormonalnego. I na to wtedy należy zwrócić uwagę, bo konflikt może wcale nie leżeć w biologicznym niezmienniku wagi, tylko właśnie na przykład w programach tarczycy, w programie nadnerczy, w programie, pomyślmy chwilkę, w ogóle sterowanym przez przysadkę mózgową, myślę, że w dużym stopniu, chociażby hiperprolaktynemia, która tutaj też się często może pojawiać i zespół PCO i tak dalej. To mogą być po prostu historie, które finalnie również będą wpływać na wagę, a tak naprawdę należy dostać się do praprzyczyny, a nie cały czas tylko skupiać swój fokus na rozmowie o otyłości, nadwadze czy niedowadze, ok? Więc u dzieci też zwrócimy uwagę właśnie, czy dziecko, kiedy wyjeżdża na wakacje, wchodzi w konflikt, czy wychodzi. Zmiana to zmiana i ciało to pokaże. Znowu ryba wyrzucona na brzeg. O czym to było? Może wrócisz do tego pamięcią. Dalej. Dlaczego mogę i nie mam potrzeby jeść do 15, a po zjedzeniu zdrowego, własnego, wykonanego posiłku unikam węglowodanów i cukru, jestem głodna, wieczory są najtrudniejsze, każda myśl to, co mogę zjeść. Nieskładnie to troszkę napisane i nieskładnie ja czytam w związku z powyższym, ale kontekst zrozumieliśmy. A więc dobrze zaczynam i fatalnie kończę, nie? Czyli właśnie takie wskazanie na to, na ile jest we mnie ta dojrzałość emocjonalna, żeby rano dotrzymać pewnych postanowień, być może właśnie jakiejś diety, której się podejmuje, być może zdrowego stylu życia, czy czegokolwiek, ale wieczorem już mi właśnie na to nie starcza siły, wieczorem emocje mnie doginają, trudy życia już sprawiają, że nie jestem w stanie wytrwać we własnym postanowieniu i wtedy się łamię. Może to do Ciebie, może do innych, jeszcze inni przy okazji skorzystają. Ale tutaj bym jeszcze zwróciła uwagę na inną sprawę, a mianowicie, że to hasło wieczory są najtrudniejsze odsyła nas do być może jakiejś traumy albo co najmniej silnego konfliktu, być może nawet nie jednego, który właśnie wydarzył się wieczorem. I jeśli ciało tak automatycznie reaguje właśnie o tej porze, to należy sobie zadać pytanie, co ja przeżyłam wieczorem, co było dla mnie traumatyzujące, co było dla mnie bardzo trudne, jaki konflikt ja w tym momencie rozwiązuję właśnie jedzeniem, które, umówmy się, wycisza, wprowadza nas w stan wagotonii, który po prostu relaksuje, wiecie, to jest jak takie małe dziecko, dlatego też mówię właśnie o tej niedojrzałości emocjonalnej, bo to jednak kawałek będzie o tym.
Takie małe dziecko, które jak się przytuli do cycusia mamy, jak się tak naje, jeszcze sobie tam zaśnie przy tym cycu najedzone właśnie, to ono się po prostu czuje wtedy bezpiecznie. Pełny brzuszek. Wiecie, te babcie, które na wsi dawały nam kiedyś mleko z miodem do snu, właśnie żeby dziecko spokojnie zasnęło. Co to jest mleko z miodem? Mleko i cukier, czyli odwzorowujemy pokarm matki, ten, który nam się atawistycznie, archetypowo kojarzy z bezpieczeństwem i miłością matczyną. No, tak działa biologia. Trudno to wykrzewić. Nawet jeśli ktoś nie był karmiony mlekiem matki nigdy, to w sobie to ma tą pamięć, bo to idzie po pokoleniach do prababek, to w sobie ma ten zapis, nawet jeśli dostawał sztuczne mleko, przecież na początku czymś był ten dzieciak karmiony, nie? Więc taka właśnie historia, tu bym się zastanawiała, dlaczego wieczory są najtrudniejsze, co tam się wydarzyło. Czasem to może odsyłać do rodowych historii, jakieś różne takie kawałki typu właśnie, że wybuchł pożar na klatce, wszyscy sąsiedzi uciekali, była noc, było ciemno, albo jakieś historie różnych gwałtów, nadużyć, kładę się do łóżka i nie wiem, co będzie. Jakieś historie koszmarów nocnych, które mogły się pojawiać. Sprawdzajmy, co się wydarzyło właśnie wtedy, kiedy było ciemno. W zasadzie mogłabym z biologii totalnej powiedzieć jeszcze jedną informację, ona też się będzie tu pokrywać, będzie trudniejsza do znalezienia i nie taka oczywista, ale jednak kto robi notatki i ma zeszyt na Magdę Wdowiak, a ja chyba Wam kiedyś zrobię, słuchajcie, filmik, ile ja już tych zeszytów na Magdę Wdowiak widziałam, to jeszcze właśnie może sobie dopisać coś takiego, że te historie, które dzieją się nocą, mogą nas odsyłać do spraw, które w życiu wydarzyły się zimą. W takim archetypowym pojęciu noc i zima to samo. Dla mózgu to będzie to samo, więc można jeszcze tego szukać. Idziemy dalej. 25 różnych diet, nigdy żadnej do końca, 30 lat walki z nadwagą, konsekwentnie kilogramy z roku na rok dochodzą, obecnie 40 kg nadwagi, zagrożenie ciężkich chorób, duża świadomość, kursy, wiedza, nic nie działa, nic. Dlaczego tak jest? Co mnie blokuje? Chcę być zdrowa i szczupła. Tak, ale jak pamiętamy, masz takie ciało, jakiego potrzebujesz, a nie jakie chcesz mieć. I tu mi się przypomina jeszcze jedna informacja, a mianowicie tak zwany konflikt królowej. Tu z kolei znowu nie wygaduję jakichś szczegółów i tajemnic z naszych kursów z biologii totalnej. Co wiecie i znacie mnie z tej strony, że ja się staram być zawsze bardzo, po prostu skrajnie lojalna w stosunku do moich nauczycieli i nie powtarzać tutaj, a zwłaszcza na takich otwartych live'ach, wiedzy z ich kursów, bo bardzo szanuję ich prawa autorskie, własność intelektualną. Wiecie, że ja pracuję zawsze na swoich własnych programach. Jednak ta informacja jest już też w internecie gdzieś podawana wielokrotnie, dlatego myślę, że mogę z niej skorzystać. Konflikt królowej to jest taki konflikt, który odpala się w którymś momencie, najczęściej u kobiety. Można sprawdzić, jak to będzie działało u mężczyzn, ale no generalnie, no to jak mówimy o królowej, to mówimy o cesarzowej, mówimy właśnie o tej pani na włościach, właśnie o tej, która zarządza, a więc to jest o konflikcie terytorialnym. To jest właśnie o tym, czy ja zawiaduję tutaj tymi swoimi włościami, czy ja jestem decyzyjna, czy mnie słuchają, czy ja mam posłuch, czy ja jestem uznawana, czy ja jestem szanowana, a w zasadzie tak naprawdę traktowana już podświadomie, podprogowo przez całą swoją rodzinę jako seniorka rodu. Królowe to nie królewny, trzeba to odróżnić. Królowa to ta, która już wie, czego chce, która awansowała na wyższe stanowisko niż królewna. I teraz oto, ona jest na swoim miejscu. No i teraz wiecie, no w tych bajkach jak się przyglądamy, rzadko kiedy królowa jest szczuplutka, nie? Taką szczuplutką to by tam można było łatwo zmieść z wiatrem, łatwo by ją przestawić gdzieś tam w kąt. Nie, ona właśnie tu, jeżeli ma być królową, to ma zająć cały ten tron, bo nikt się koło niej nie będzie dosiadał. To ona właśnie tutaj ma się rozłożyć na tym tronie, no to chyba musi mieć trochę tego ciałka, żeby się na tym tronie rozłożyć. Musi się czuć widoczna. A więc jeżeli nie czujesz się widoczna, nie czujesz się ważna, nie czujesz się słuchana, nie czujesz tego docenienia, uznania i swojej pozycji w rodzie, w rodzinie i jesteś właśnie tak może tu trochę przestawiona z kąta w kąt, deprecjonowana przez swojego męża albo dzieci, przez siostry, z kim tam mieszkasz, właśnie tutaj bardzo ważne jest uwzględnienie przez kogo. Przez kogo, to jest naprawdę istotne. No to wtedy właśnie Twoje ciało będzie pokazywać, że ten konflikt terytorialny rozwiązujesz właśnie masą. Co trzeba zrobić? No soczki, diety i tak dalej, wszystko super fajnie, ale moim zdaniem rozwiązać najpierw konflikt, bo inaczej jest to jak co.
jak wycieranie podłogi, kiedy kran odkręcony. To jest cały czas praca w nieskończoność. A więc to o stawianiu granic. Coś, co bardzo często powtarzam we wszystkich swoich szkoleniach, że w pracy z terytorium zawsze musimy dobrze rozstawić granice i dopiero wtedy możemy iść dalej w uwalnianie wszelkich emocji z tym związanych. Łyczek wody. Kochani, idziemy dalej. Jaka może być przyczyna tycia niezwiązanego ze zmianą sposobu odżywiania, poziomu aktywności ani ilości spożywanego jedzenia, na przykład 4 kg w 2 miesiące? Kiedy wcześniej przez kilka miesięcy waga się w ogóle nie zmieniała wcale, albo epizody typu 1,5 kg w ciągu kilku dni. Wiecie, to też może być tak, że jeśli kobieta miesiączkuje i ma te zmiany hormonalne, to mówi się, że tak do 2 kg w okresie przed miesiączką przybrać na wadze jest o tyle naturalne, że organizm zatrzymuje wodę. Jest to związane właśnie z cyklem, więc ja też nie widzę w tym jakiegoś dużego problemu. Ale jeśli to, o czym tutaj rozmawiamy, już się staje problemem, to ja zawsze będę pytać, co to jest za zmiana, gdzie człowiek poczuł się niebezpiecznie, poczuł jakieś zagrożenie i on się po prostu chroni, broni właśnie w ten sposób. I teraz tutaj trudno mi zgadnąć, czy to jest jednorazowa historia, czy to jest coś, co się powtarza co roku, że przez ileś czasu mogę, przez ileś czasu nie mogę. No i ciało Ci po prostu pokazuje, bo być może o konkretnej porze roku temat się z powrotem pojawia i warto go rozwiązać. Od zawsze mam niedowagę, którą przekroczyłam tylko w ciąży i to 19 kg w ciągu 3 miesięcy. Mam 38 lat i do przodu ani rusz. Kocham życie i swoje ciało i czuję się z tym teraz już dobrze. Kiedyś nie akceptowałam swojej szczupłości, zawsze chciałam mieć troszkę więcej ciałka. W analizie mięśniowej mięśni nam wystarczało. Mam wystarczająco, przepraszam. W niedoborze jest tłuszcz, choć oleje i produkty tłuszczowe są w codziennej diecie. Teraz mi to już nie przeszkadza, choć nurtuje mnie niska waga 42 kg przy wzroście 155 cm wzrostu. Nie ograniczam sobie jedzenia, jem na co mam ochotę i to w ilości niemałej. No i właśnie to jest znowu o tym, no możesz zrobić nie wiadomo co, jak to się brzydko mówi, choćby skały srały. Jeżeli konflikt jest nierozwiązany, konflikt, który nie pozwala Ci na wejście w życie, gdzie zajmiesz swoje miejsce, choćby jak ta królowa właśnie, gdzie wejdziesz tutaj na swój tron, a jednak cały czas w tej recesywności, w tej ustępliwości, ucieczkowości, to Twoje ciało będzie to pokazywać. Czy masz ten konflikt rozwiązany, kochana? Dalej. Zeszłego roku pracowałam z lustrem według Louise Hay. Afirmowałam cały czas, jestem widoczna, aby w końcu poznać partnera, bo od 8 lat solo. Napuchnęłam jak pączek, nie zmieniłam nic w odżywianiu. Przytyłam, a partnera ani widu, ani słychu. No i powiem Wam, trochę pół żartem, pół serio. Dziewczyny, które chcecie przytyć, może weźcie przykład, nie wiem, afirmujcie z lustrem według Louise Hay, bo jak widzicie działa, słuchajcie, można napuchnąć jak pączek. Ja bym spróbowała na Waszym miejscu. Natomiast w tym przypadku, kiedy ktoś by chciał schudnąć, no to nie pozostaje mi powiedzieć nic innego, jak to, że w życiu w ciągu 8 lat sporo się rzeczy mogło zmienić i to może być nie tylko jedna historia, do której dokładają się kolejne kilogramy. Ja myślę, że tam jest dużo, dużo więcej. Pytałabym też o ten brak, dlaczego chcę poznać partnera, dlaczego też nie mogę, w jakim konflikcie jestem, że nie mogę wejść w związek. Tu mi się, słuchajcie, też przypomina, żeby powiedzieć 2 słowa o tym, że przecudowny kurs Biozwiązki, który odbył się w zeszłym roku o podobnej porze, właśnie na wiosnę, w którym brało udział ponad 900 osób, w którym naprawdę odbyło się mnóstwo procesów i do dzisiaj cały czas dostaję feedback i zwrotne informacje o tym, jak bardzo dużo w niektórych parach się zmieniło, jak dużo osób poznało nowe osoby, z którymi mogło stworzyć szczęśliwe związki, jak też niektóre związki się rozpadły, ale dlatego, że właśnie były oparte o nieprawidłowe wzorce i też to dobrze, to jest nieprawdopodobne, ile tam się dobra zadziało. A więc też, żeby zrozumieć, o co chodzi z tym, że właśnie nie mogę mieć partnera, kiedy chcę, dlaczego jestem singlem, jakie to programy i tak dalej, dobrze byłoby ten kurs poznać. On w tej chwili jest wygaszony, ale ja myślę o tym, żeby go z powrotem przywrócić, bo niósł bardzo dużo dobra i myślę, że w przyszłości się ukaże i jak coś takiego się zadzieje, to dam Wam znać, a Wy bądźcie czujni, bo uważam, że warto będzie wtedy z tego skorzystać. To na marginesie i mówcie tym, którzy tam o to dopytują. Dalej.
O czym mówi tłuszcz wokół kolan? Mam też rozbudowaną dolną część ciała. No i właśnie, to pytanie przypomina mi o tym, żeby powiedzieć, że to, o czym będziemy też w kursie rozmawiać, ale właśnie to, o czym mówi nasze ciało, to jest właśnie też ta specyfika, że my nie zawsze tyjemy równo. Ja kiedyś, jak byłam małą dziewczynką, no może nastolatką, usłyszałam od mojej mamy, jak mówiła o mojej siostrze ciotecznej, że ona to tak ładnie równo zawsze tyje. Ja to nigdy tak nie miałam. I sobie myślałam, może w ogóle to ma znaczenie, wiecie, jako dziecko w ogóle nie wiedziałam, o czym to jest. Ale dzisiaj zauważyłam, tak, są kobiety, które nawet jeżeli będą miały nadwagę, to wyglądają po prostu jak taka idealna klepsydra. Wszystkie te kształty są harmonijne, ta sylwetka jest proporcjonalna. Według jakiegoś kanonu piękna można powiedzieć, że tam właśnie wszystko jest cudnie i to może właśnie o tej pani, która mówi, że wszyscy znajomi mówią, ale czego ty chcesz, jest super, nie? A są właśnie takie osoby, które mogą przytyć bardzo niedużo, ale w jakimś tylko jednym szczególnym miejscu, no i to po prostu przekreśla niektóre stroje, żeby się ubrać. To czasem sprawia, że można nie wyjść na plaży, właśnie czegoś tam nie pokazać, bo coś tam już właśnie gdzieś przeszkadza. Oczywiście buduje to konflikty wtórne. Zawsze jestem zwolenniczką, żeby się uwalniać też z tych wtórnych konfliktów, ale poprzez rozwiązywanie tego bazowego, który do nich doprowadził, bo to jest jednak istotne. O ile można w tej kolejności, bo nie zawsze w biologii totalnej, no to tutaj z Akademią Mistrzów będę mocno pracować nad tym rozeznaniem, kiedy właśnie pracujemy nad konfliktem wtórnym najpierw, a potem nad konfliktem pierwotnym, a kiedy odwrotnie, a na razie my idziemy sobie tutaj dalej. A więc tak, może być właśnie taka historia, że ktoś jest szczupły, a tylko kolana właśnie takie otoczone właśnie tymi fałdeczkami. Tak, o czym to będzie? Kilka tutaj jest informacji do powiedzenia, bo jeżeli powiemy sobie, że kolana są o naszej duchowości, właśnie o tej religijności nawet czasem, o kontakcie z Bogiem, bo klękamy przed Bogiem. Przed kim klękasz? Przed siłą wyższą, więc kimkolwiek dla Ciebie Bóg jest, to padnij na kolana, to jest w różnych religiach. Nie tylko w naszej katolickiej, ja mówię naszej, dlatego że mówię tutaj do Polaków i to jest główna dominująca religia w naszym kraju jeszcze, a już na pewno w dawnych czasach była nią, ale też i w innych religiach przecież to też obserwujemy. A więc właśnie należy sprawdzić właśnie, jakie tu są konflikty z Bogiem, z Kościołem, z religią, a może musiałaś chodzić do kościoła, matka Cię prowadzała, szantażowała, jak nie pójdziesz, nie dostaniesz obiadu albo nie wejdziesz do domu. Słuchajcie, co za nieprawdopodobna historia, bo ostatnio prowadziłam taką rozmowę z dziewczyną, która odeszła ze zboru Świadków Jehowych i opowiadała mi bardzo dużo rzeczy, które tam się dzieją. Rzeczy, o których się powszechnie nie mówi, dlatego że to też jest grzech, żeby o takich rzeczach opowiadać, ale właśnie co się okazuje, pochodzi z rodziny, w której ojciec był katolikiem, a matka była Jehową i ją jako małą dziewczynkę prowadziła do kościoła, ale kiedy wracały do domu, a ojciec tego nie akceptował, to je po prostu bił. Za każdym razem, kiedy dowiedział się, że były w zborze, po prostu było lanie. One się z tym ukrywały, to była tajemnica. Słuchajcie, jeżeli my żyjemy w środowisku i wyrastamy do 20 któregoś roku życia, do tego stopnia, że ona, która mi tą historię opowiada, po prostu ucieka z domu i wychodzi za mąż, byle tylko po prostu już w tym domu nie mieszkać, to ma prawo mieć otłuszczone kolana. Akurat to nie jest o niej, ja tutaj tylko taki przykład wzmiankuję, bo to jest ostatnia historia, o której usłyszałam, ale tych historii znam wiele. Dziewczyna, która wchodzi do kościoła, a matka, która z nią poszła wtedy, ona była małą dziewczynką, matka, która z nią poszła wtedy, to był kościół mariacki, to też mi się jeszcze to przypomina w tym momencie z tej opowieści. Każe jej klęknąć w tym kościele i powiedzieć: powiedz, kogo kochasz bardziej, matkę czy ojca, przysięgnij na Boga. I ona po prostu w tym kościele nie wie, co ma zrobić, bo matka była straszna, wymagająca, biła, jakaś taka mocno restrykcyjna. To jeszcze w ogóle wojenne czasy, o których my tu rozmawiamy. Do ojca miała dużo bliżej i więcej łagodności z tamtej strony w jej życiu, ale ta po prostu niemalże z batem stoi w tym kościele. No powiedz, kochasz bardziej mnie czy ojca i przysięgnij na Boga, nie? No to już na Boga przysięgła, że tą matkę bardziej kocha, żeby tylko znowu w łeb nie dostać, natomiast w konflikcie była potwornym. Jak przyszła do mnie z RZS-em, to w ogóle nie wiedziałyśmy, za co się tutaj złapać za głowę najpierw, za jakieś narzędzie, żeby tam pobiec i po prostu rozgonić towarzystwo. Niech to się wreszcie uspokoi. Ile my możemy żyć właśnie w takich konfliktach, w takiej pamięci, to naprawdę jest trudne.
I tak uwalniałyśmy to. Co prawda jest o RZS-ie, nie mówimy o tłuszczu na kolanach. Akurat ta pani była bardzo szczupła, bo na całe życie uciekała po prostu przed wszystkimi tymi historiami. Ale w takich tego typu przygodach właśnie, kiedy spotykają nas tego typu zdarzenia, te kolana mają prawo być otłuszczone. Dalej, oczywiście kolana będą otłuszczone wtedy, kiedy mamy różne problemy z naszymi matkami, ale to znowu tutaj jest bardzo szeroki temat i ja naprawdę bardzo nie lubię mówić, a kolana to matka i Wy mnie znacie z tej strony, że ja wtedy grzmię, ja się uruchamiam, ja się robię sztywna, ja mówię nie będziemy właśnie tak trywializować biologii totalnej, bo właśnie jakbym chciała w ten sposób powiedzieć, to bym powiedziała stopy to matka i uda to matka i wszystko to matka, po prostu wszystko od pasa w dół, dobra, doprecyzowuję, ale i haluksy i jakieś kostki, nie, po prostu nie możemy tak żyć i nie możemy tego tak pojmować, ale tak, jakiś konflikt z mamą na pewno, właśnie też w wydźwięku tego uginania się, ale też właśnie nie dostaje tej czułości, nie dostaje tego. Jest jednak jeszcze coś, co ja właśnie bym tutaj bardziej podkreśliła. Opowiem o tym w swoim kursie, więc kto się zdecyduje, to przepraszam, usłyszę drugi raz, ale ponieważ tutaj właśnie ktoś zapytał, że kolana również mówią o odpowiedzialności za własne decyzje, bo to jednak jest z konfliktem kierunku i to jest o tym, że my mamy wybór i że za ten wybór zawsze ponosimy odpowiedzialność i pewne konsekwencje. I osoby, które są niedecyzyjne, które nie potrafią łatwo podejmować decyzji i różnych wyborów, a przede wszystkim w tej niedojrzałości emocjonalnej nie potrafią ponieść konsekwencji za to, mogą mieć otłuszczone kolana i to jest właśnie też trochę o tym, także sprawdzajcie może, jak nie jedna informacja, to druga, bo ja wymieniłam ich kilka i często już w tym naszym ciele tak jest, że jest po kilka rzeczy, jak będziemy sobie tutaj w kursie wymieniać wszystkie części ciała, a ja opowiem o każdej fałdce osobno, kochani. 2 moduły, 5. i 6. jest właśnie tylko o fałdkach. Jeden moduł będzie o tym, co na górze naszego ciała, drugi moduł o tym, co na dole naszego ciała, więc wyobrażacie sobie, ile tego musi być, jeśli to są 2 ponadgodzinne moduły tylko w tej sprawie. A więc tak, ja będę o tym opowiadała dość szczegółowo, natomiast tu już właśnie sobie można troszkę poprocesować, przynajmniej właśnie na przykładzie tych kolan. Dobrze, idziemy dalej. Co znaczy schudnięcie tylko na twarzy? Ogólnie zmniejszyła mi się ilość tkanki tłuszczowej na twarzy, szczególnie na policzkach. Pojawiły się takie pionowe wgłębienia, po jednym na każdym policzku. Słuchajcie, to jest efekt naszej mimiki, to jest o naszym wzrastaniu, dorastaniu, żeby nie powiedzieć starzeniu się, ale umówmy się, że w miarę jak my żyjemy, i powtarzamy pewne gesty i grymasy twarzy, to ta mimika utrwala się na naszej twarzy poprzez używanie tych mięśni, a nie innych, poprzez używanie ich właśnie w ten sposób, a nie w inny. Pięknie to tłumaczy medycyna chińska, która opowiada o każdej zmarszczce, która opowiada o każdym grymasie. Są osoby, które mówią bardzo niesymetrycznie i na przykład podnosi im się tylko jedna warga, ale tylko właśnie z jednej strony, albo tylko z drugiej, a z pozostałych nie. Może być i coś takiego. To oczywiście, że to będzie właśnie, bo wiemy, że prawa strona męska u praworęcznej osoby, lewa strona żeńska u leworęcznej. Mówię duże skróty w tej chwili, ale odnoszę się, kto wie, ten wie. W każdym razie to jest właśnie informacja dla nas, gdzie te zmarszczki się tworzą, do jakich narządów wewnętrznych się odnoszą i medycyna chińska nas tego uczy. Kosmetolodzy powiedzą, że to jest po prostu o utracie tkanki kolagenowej, tej tkanki podstawnej naszej skóry właściwej, właśnie ze względu na to, że wraz z wiekiem my tracimy zdolności produkowania tego kolagenu, dlatego właśnie niektórzy uciekają się do operacji plastycznych. Swoją drogą chcę powiedzieć, że zobaczyłam wczoraj mema ze zdjęciem iluś osób, które utknęły na lotnisku właśnie ze względu na to, że po operacji plastycznej nie było zgodne ich zdjęcie ze zdjęciem w paszporcie i sorry Gregory, ale stewardzi po prostu tych osób nie przepuścili do samolotu i po prostu kadra z lotniska miała problem, co z całą tą grupą osób zrobić. Serio, my jako ludzie doprowadzamy po prostu ten świat do jakiegoś kuriozum, do jakiegoś absurdu. O turystyce w sprawie przeszczepów włosów do Turcji to ja już w ogóle chyba nie wspomnę, bo nie wyrobię, słuchajcie, i po prostu moja poprawność polityczna się tutaj skończy. Mi chyba jej nie wystarczy na to, żeby tutaj się do tego odnieść, więc zostańmy przy tym. Anyway, właśnie, żeby właśnie tego kolagenu było więcej. Niektórzy wszczepiają botoks, niektórzy jakieś nitki złote sobie tutaj potrafią wszczepić, niektórzy po prostu jakieś kremiki i tak dalej. A ja ze swojej strony bym chciała powiedzieć, że jeżeli to jest gwałtowne, jeżeli właśnie
nie jest to wyłącznie oznaką tak zwanego starzenia się czy dojrzewania tej skóry, to może to być o hormonach i ja bym to na pewno zbadała i sprawdziła, dlaczego właśnie taki nagły, gwałtowny właśnie ruch, ale też bym zobaczyła drugą rzecz, a mianowicie taką historię jak utrata twarzy. No bo jesteś sobą, ta twarz wygląda jakoś, a potem właśnie nagle w którymś momencie bardzo szybko ta twarz się zmienia. Wskazuje to na pewien stres, wskazuje to na pewną zmianę, ale ja nie lubię słowa stres, ono jest dla mnie bardzo ogólne i oczywiście jest bardzo prawdziwe, ale ja już Wam wiele razy mówiłam, że w biologii prawie wszystko, każdy konflikt można nazwać stresem, więc to nie jest doprecyzowane i mnie coś takiego nie interesuje. Ja zawsze idę w konkrety, bo wtedy zadaję pytanie, jaki stres, który to konkretnie konflikt sprawił, że akurat ciało zareagowało tym, a nie innym mechanizmem. No więc tutaj właśnie pytanie, w którym momencie czujesz, że straciłaś twarz? Może ktoś obgadał w pracy, może właśnie dostałaś policzek od kogoś, albo fizyczny, albo metaforycznie, w każdym razie, że to się po prostu zadziało. Sprawdź sobie właśnie, który to był moment, taki akt, że czujesz, że właśnie może jakaś plotka rozeszła się po mieście, może ktoś Cię oszkalował, obgadał, gdzieś jakiś artykuł, jakiś hejt w internecie. My żyjemy w takich czasach, gdzie dużo tego się dzieje, więc odsyłam do sprawdzenia, gdzie subiektywnie ktoś mógł odebrać jakąś sytuację zewnętrzną jako utrata twarzy, jako wewnętrzny swój subiektywny konflikt. To bym jeszcze to zobaczyła, ale oczywiście myślę, że i więcej tam jest do powiedzenia. Będziemy na kursie, to sobie jeszcze może coś tam rozważymy dalej. Czy to coś oznacza, jeśli brzuch jest wypukły tylko na dole od pępka w dół, a nie na całej powierzchni od żołądka? I druga osoba dopisuje dlatego razem. Też tak mam i jestem ciekawa, jak cały wypukły brzuch, to czytałam, że niedonoszone ciąże, niepożegnane, abortowane dzieci, upragnione, nieurodzone, nieopłakane, fałdka poniżej pępka zakrywająca łono to obrona przed seksem, niechęć do zbliżeń. Zobaczymy, co Magda powie. Tak, ja oczywiście tutaj podtrzymuję, nie mogę tego wykluczyć, natomiast według mnie to nie wszystko. Znowu, medycyna chińska, ta tradycyjna, powie nam, że jeżeli fałdka na brzuchu zbiera się poniżej pępka, to ma to bardzo duże odniesienia do nerek, osłabionych, niedowartościowanych. Znowu tutaj trzeba by sprawdzić, o jaki rodzaj zaburzenia yin-yang chodzi i odsyłam wtedy do specjalistów. A jeżeli fałdka jest powyżej pępka, no to mówimy wtedy o niedowartościowanej wątrobie, tam jakaś historia, która ją osłabia. Wątroba potrzebuje wzmocnienia, być może tkanką tłuszczową się otacza. Jeżeli zwłaszcza byłaby jeszcze i stłuszczona wątroba i wszelkie jakieś konflikty otłuszczenia organów wewnętrznych, to i tam bym się jeszcze patrzyła. Też o tym będziemy mówić na kursie dużo, dlatego że będziemy odróżniać tkankę tłuszczową wewnętrzną od tej podskórnej. I dlatego właśnie nie takie to jest proste, żeby na jednym live'ie o wszystkim opowiedzieć. Bardzo wiele jest tych czynników, które są do uwzględnienia i popatrzymy sobie na każdy z nich. Teraz słuchajcie, mam na żółto zaznaczonych kilka pytań, które ogólnie sobie zaznaczyłam pod hasłem cukier. I zobaczcie, co tu się dzieje. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od cukru i mleka? Co zrobić z tym, że uwielbiam wkładać kęs do ust, często słodki? Uwielbiam ten moment, lubię jeść, choć równocześnie jem z umiarem. Mam poczucie, że odżałowałam już bycie nienakarmioną przez mamę, ale zauważam, jaką przyjemnością jest dla mnie jedzenie, wkładanie kęsa do ust, czasem nie zawsze, na takiej zasadzie, co by tu jeszcze, jakiś okruszek, orzeszek, żurawinka, landrynka, guma do rzucia, ten moment takiego i jeszcze raz to poczuć i jeszcze raz włożyć coś do ust jest dla mnie do zmiany, bo sama przyjemność czerpania z jedzenia jest ok. Chleb, pieczywo, makarony, czyli zboża, trudno wyeliminować mi z diety, jest ogromny pociąg. Co jest powodem? A ja jestem uzależniona od cukru i niestety tyję. Stres, zajadam słodkim. I dalej następne. Stres, zajadam najczęściej słodyczami, zwłaszcza czekoladą. Uwielbiam jeść, jem dużo, często podjadam między posiłkami. Niestety nie mogę przytyć. Zobaczcie, jaki paradoks. Od 8 klasy podstawowej ważę około 50 kg przy 167 cm wzrostu. Obecnie prawie 50 lat. Bardzo jestem ciekawa, co powoduje taki stan. I teraz słuchajcie, temat naprawdę szeroki. Ja chcę powiedzieć, że o uzależnieniu od cukru, a wiemy, że cukier uzależnia i smak słodki generalnie w dużym stopniu też, choć jest naturalny dla naszego podniebienia i występuje w przyrodzie w różnych postaciach, to jednak ten właśnie rafinowany
cukier, no to jest już po prostu, jak to mówią naukowcy ostatnio, złe zło. I jest wiele badań na ten temat, że potrafi uzależnić bardziej niż niektóre narkotyki. Ja się tutaj nie będę wypowiadać na ten temat, ponieważ ja się nie czuję w tym specjalistą, ale czuję, że tak, to jest gruby temat, a zwłaszcza dlatego, że kiedyś tego cukru białego nie było. Kiedy on został wprowadzony na polski rynek tak szeroko? W latach 70. Jak ktoś wie więcej na ten temat, napiszcie to i ja się chętnie dowiem, ale no, te hasła reklamowe cukier krzepi, to nie są hasła przedwojenne, to nie są hasła ze średniowiecza, no to jest nowa rzecz i nasze układy enzymatyczne, hormonalne, cały nasz metabolizm nie jest w ogóle przyzwyczajony do tego, żeby to metabolizować, no i niestety właśnie mamy konsekwencje i właśnie, jeśli chodzi o samo uzależnienie, to ja o tym mówię bardzo dużo w webinarze uzależnienia w świetle biologii totalnej i odsyłam tam, dlatego że co innego troszkę mówić o tyciu, o wadze albo właśnie o niemożliwości przytycia, a nawet właśnie w kontekście słodyczy, a co innego jak mówimy o uzależnieniu, no to tutaj są różne historie. Tu bym chciała tylko podkreślić ten wspólny mianownik i powiedzieć, że no jednak ten słodki smak, jak już wcześniej wspomniałam, jest pierwotnym naszym pierwszym smakiem, z jakim my się spotykamy, kiedy matka nas karmi piersią. To się kojarzy z bezpieczeństwem, to się kojarzy z miłością, to się będzie w naszym mózgu sklejać zawsze właśnie w ten moment. Jak ktoś tutaj pisze, że już myślał, że ma właśnie odżałowane bycie niekarmioną przez mamę, może to jest i odżałowane do końca, ale może ciało jeszcze właśnie tego nie puściło. I jeszcze właśnie pokazuje, że ten moment przyjemności, że chce się właśnie tego cyca possać jeszcze chwilę dłużej, cały czas jeszcze właśnie tutaj jest nieodprogramowany. Jeżeli chodzi o chleb, pieczywo, makarony, czyli zboża, to jest już troszkę inna historia. O zbożach opowiadałam bardzo dużo w webinarze o nietolerancjach pokarmowych, bo tam mówimy o celiakii, tam mówiłam, czyli to będzie mój webinar pod tytułem Jelito cienkie w świetle biologii totalnej, tam to znajdziecie. Nie mylić z webinarem alergie w świetle biologii totalnej, ponieważ odróżniamy alergię od nietolerancji. I tam właśnie opowiadam dużo na ten temat. No tutaj w bardzo dużym skrócie, że to jednak odsyła nas do konfliktów z ojcem, dlatego że zboże dojrzewa na słońcu, a słońce jako archetypowy symbol męskiej energii będzie zawsze właśnie naświetlać zboża, żeby rosły, więc jest jakieś odesłanie do nasienia męskiego, tych historii można szukać, jest jakieś odesłanie do ojca, ojczyma bądź kogokolwiek, kto wchodzi właśnie w tą rolę. Może właśnie go szukamy. Tutaj czasem osoby, które są uzależnione od białego wina, mogą sobie jeszcze popatrzeć właśnie na jakieś historie z młynem, z piekarzami, z jakimiś właśnie silosami, gdzie przechowywano zboże. Te rzeczy mogą się ze sobą wiązać. Mówię o tym i nawiązuję do tego, dlatego że jeśli to nie jest Twoja historia i w Twojej rodzinie może o tym białym winie za dużo nie było, to może znasz kogoś z swoich przodków, kto od białego wina był uzależniony, a to Cię poprowadzi, to będzie Twój trop i sobie to tam znajdziesz. I tutaj właśnie chyba tyle w temacie. No jeszcze bym tylko wskazała na to, że jak właśnie nie można przytyć, to można rozmawiać i rozważać o pasożytach, bo bardzo często pasożyty nie pozwalają przytyć ze względu na to, że żywią się właśnie tym pokarmem, a jeśli jest takie łaknienie na słodkie, no to do sprawdzenia jest rozrost kandidy, drożdżaków, pleśni, bo to jest właśnie to, co świetnie się rozwija na takiej pożywce węglowodanowej. I tutaj rzeczywiście wskazuje na jakiś kontakt z dietetykiem, na kontakt z osobą, która zajmuje się biorezonansem, żeby właśnie sprawdzić, czy na pewno jelito jest czyste, czy na pewno we krwi albo w innych miejscach nie ma żadnego rezerwuaru, z którego sieje się cały czas drożdżyca, candida albo właśnie jakieś tam inne robaczki. O robaczkach, o tym wszystkim opowiadam w webinarze patogeny i pasożyty w świetle biologii totalnej. Taki webinar też jest, więc jak kogoś to zainteresowało, to jeszcze proszę bardzo. Jest na szwedzkim stole u Magdy Wdowiak w sklepie, można się już tym posilić. Idziemy dalej, bo mamy kolejny temat bardzo mocny. Na zielono sobie teraz tutaj zaznaczyłam na mojej karteczce, a mianowicie zaburzenia odżywiania. I kochani, zobaczcie, nie mam opanowania nad rękoma, które sięgają po jedzenie. Myśl jedzenie i jem, chociaż nie czuję głodu. Żołądek i jelita mają dość przesytu. Opycham się za dużo, kładę do ust, jakbym chciała się uciszyć. Chociaż mało mówię, bardzo mnie to męczy. Tyję i nie daję rady. Ile razy wyjdę i wejdę do domu, tyle razy sięgam po jedzenie. Za kogo jem?
kogo brakuje, co chcę uciszyć. Bardzo źle się z tym czuję, tak jakbym się karała, jem na zapas, chociaż głód mi nie grozi. Gdzie szukać rozwiązania? Z góry dziękuję. A więc widzicie, jak czasem rozważamy o tyciu, to nie możemy nie wziąć pod uwagę, jaka jest pierwotna przyczyna tego stanu. Właśnie to nie tylko o samą wagę chodzi, tylko też czasem o skutki. No, po prostu organizm coś będzie musiał z tymi kaloriami zrobić. Jeżeli ich nie wykorzysta i nie spali, no to naturalne jest, bo tak się dzieje właśnie i tak zaplanowała matka natura, że będzie po prostu tworzył zapasy. No, jak na zimę, no co nie przejesz, no to z tego robisz zapasy. To jest właśnie o tym. Więc raczej jesteśmy tutaj za tym, żeby sprawdzić, o co chodzi przy kompulsywnym odżywianiu, o co chodzi z zajadaniem stresu i chcę powiedzieć, że w webinarze o zaburzeniach odżywiania bardzo dużo o tym mówię, a więc jeśli to jest duży temat, to ja odsyłam tam, a tutaj w swoim kursie będę troszkę o tym mówić, ale no nie będę temu mogła poświęcić całej uwagi. Natomiast bardzo piękna rzecz, która się tutaj zdarzyła, to taki prezent, który dostajemy tu od jednej z naszych ekspertek kursu Kasi Karasińskiej, a mianowicie medytacja na temat kompulsywnego odżywiania. Kasia nagrała medytację specjalnie dla osób, które mają z tym problem, aby właśnie słuchać jej codziennie i wyciszać te nawyki. Bo to też jest o nawykach, o przyzwyczajeniach, o pewnych ścieżkach neuronowych, które należy przestroić w naszym organizmie i nawet jeśli z pomocą wolnej woli Ty podejmujesz decyzję, że chcesz się zachowywać inaczej, to odruch zostaje. I chodzi o to właśnie, żeby te odruchy wyciszać, żeby wprowadzać zmiany właśnie w ten sposób. Także takie rzeczy tu na naszym kursie też będziemy robić. Też chcę powiedzieć jeszcze dalej. Mamy takie pytanie, jak odczarować za szybkie jedzenie, bez dokładnego rozdrabniania i przeżuwania. Mama mówiła, kończąc jako pierwsza posiłek, kto do roboty, to i do jedzenia. No, ale ja już się uwolniłam z tego programu heroicznej pracy mojej mamy, a nadal nie umiem powoli przeżuwać i zawsze kończę posiłek jako pierwsza. I właśnie trochę to by było też o tym, kto Cię goni, dlaczego musisz szybko zjeść. Słuchajcie, ja się tego nauczyłam przy koniach, no bo znacie moją historię z końmi i to karmienie marchewkami tych koni, no to jest po prostu mój żywioł. I zdarza się właśnie czasem tak, że podaję marchewkę jednemu koniowi, który ją ode mnie przejmuje, a wszystko się dzieje przez elektryczny pastuch albo przez jakieś drzwi boksu. No, jeszcze w boksie te konie stoją pojedynczo, to wtedy może łatwiej, ale właśnie kiedy ich jest kilka na padoku i przyjdzie ten, który rządzi, ten, który jest dominujący na danym padoku albo w ogóle w stadzie, no to natychmiast tamtego przegoni i ten musi zdążyć tą marchewkę złapać, ten musi szybko ją złapać i po prostu odbiec, żeby ją zjeść, bo jak nie, to tamten mu zabierze. Jeśli tylko ja będę jeszcze sterczała z tą marchewką i ten dominant zdąży podejść, to on na pewno ją przechwyci, tamten będzie musiał ustąpić i sorry Gregory. I teraz właśnie tu pytanie, kto był tym dominantem na terytorium, który miałby Cię przegonić, czyli jak nie zjesz szybko, to już zaraz przyjdzie następny i zje. A może właśnie jakieś wojska weszły do wsi i po prostu przegoniły i trzeba było szybko uciekać, jakaś emigracja, przymusowe przesiedlenia, ile zdążysz złapać, hyc, no to już z tym biegniesz, a reszta została, już nie Twoja, więc nie było czasu na przeżuwanie, nie było czasu na przemyślenie tego. Jak się mnie pytasz, jak odczarować szybkie jedzenie, a masz już świadomość absolutnie wszystkich mechanizmów, to mam ochotę Ci powiedzieć, postaw sobie obraz konia. I ja nie żartuję. Jako akt psychomagiczny popatrz sobie na przeżuwacze. Popatrz właśnie na te, które będą stały i żuły i przysięgam Wam, to jest dla mnie taka lekcja cierpliwości, kiedy ja już bym chciała podać drugą marchewkę, a ten jeszcze gryzie i gryzie. Czasem mu ten sok leci, ja się śmieję, że to po prostu jak wyciskarka do soków te konie. Serio, one nie przełkną, dopóki nie przeżują. Dlaczego? Bo to by po prostu źle wpłynęło na ich przewód pokarmowy. One to wiedzą. Dlaczego my tego nie wiemy? A więc właśnie, gdzie jest Twój konflikt, na poziomie którego organu, który w tym momencie, jak nie przeżujesz, będzie miał problem, będzie musiał to strawić, a więc właśnie, czy to jest o strawieniu, czy to jest o akceptacji, bo asymilacja tego pokarmu, gdzie to jest? Szukaj. No, o przewodzie pokarmowym mamy też webinar, właśnie przewód pokarmowy, który traktuje do wysokości żołądka, wszystko, co się dzieje w górnym odcinku przewodu pokarmowego, potem jelito cienkie właśnie, które traktuje niżej, no i potem mamy jeszcze kolejny webinar jelito grube, więc może właśnie któryś z tych kawałków, może coś odnajdziesz tutaj dla siebie, zobacz sobie właśnie w tej sprawie. I właśnie to pytanie a propos też zaburzeń odżywiania, jak poradzić sobie z efektem jojo po diecie Dąbrowskiej.
Czy to po Dąbrowskiej, czy nie po Dąbrowskiej, to generalnie efekt jojo to jest właśnie to, co możemy tutaj zobaczyć wyrysowane na wykresie stworzonym, wykoncypowanym przez doktora Hammera pod tytułem albo jesteś w konflikcie aktywnym, albo w konflikcie naprawczym. Jak jest niedokończona faza naprawcza, to wchodzisz z powrotem w konflikt aktywny i tak w kółko, i tak w kółko. I Twoje ciało to pokazuje, efekt jojo i dzień dobry. Jak poradzić sobie z jedzeniem w nocy, z wybudzaniem się po to, żeby coś zjeść, z obiadaniem się przed snem, mimo świadomości, jak bardzo to jest szkodliwe. No i kochani, chcę powiedzieć, że już częściowo do tego pytania się odniosłam, bo było podobne wcześniej, ale jednocześnie chcę też powiedzieć właśnie, że to może trochę być, słuchajcie, o karmieniu w nocy przez mamę, bo może właśnie było tak, że matka była mocno pracująca w dzień i jedyny kontakt, jaki można było zachować z mamą, był w nocy, kiedy karmiła. A więc taki zwyczaj, który dziecko sobie wyrabia wtedy, że właśnie budzi się ileś razy, teoretycznie na jedzenie, no bo oczywiście co, mama nie przytuli? No przytuli. Jak już nawet nie chodzi o cycę, no to chociaż weźmie do łóżka i tak może to ściągnąć latami. Ale właśnie dlatego, że jeśli matka jest mocno zapracowana i dziecko wie, że w dzień nie będzie miało z nią dobrego kontaktu fizycznego, tego właśnie ciepła, które jest dziecku bardzo potrzebne fizycznie, to wtedy właśnie ono chce zawłaszczyć sobie tą mamę w nocy. I ja bym jeszcze szła właśnie tutaj w to, że wybudzasz się dzisiaj w nocy właśnie po to bezpieczeństwo, po ten gest właśnie tego przytulenia, tego ciepła, a jeśli nie ma właśnie tego obok, bo na przykład nie ma partnerki czy partnera, który utuli, do którego Ty się możesz przytulić i tego ciepła, jeśli nie zrobi tego termofor i chcę powiedzieć, nie żartuję, tylko naprawdę to jest rozwiązanie i przecież widzicie, czasem niektórzy producenci oferują nam całe miśki takie, które mogą być zagrzane na różne możliwe termiczne sposoby. W każdym razie właśnie będą improwizować ciepło matki, my się możemy do nich przytulić. To jest właśnie też jedna z metod, czy jakieś, nie wiem, koce, te, które tak ciężko ważą, jak one się nazywają, bo mi słowo wyleciało, te kołdry obciążeniowe, no to jest właśnie o tym. Ma być ciepło, ma być to ramię, które nas przytula, masz to czuć. Jeżeli tego wszystkiego nie ma, to wtedy właśnie zrobi to jedzenie, czyli właśnie ten brzuszek z ciepłym mleczkiem, z miodem od babuni i już. To jest do rozwiązania, dlatego mówię, takie mówienie sobie, dobra, zamknij lodówkę na klucz. No, pamiętam właśnie takie osoby, nie? Zamykały lodówkę na klucz i oddawały klucz dzieciom. Znam tą historię. Dzieciaki już były dorosłe, ale tej matce, która już właśnie też była w grupie seniorek, nie? Ten klucz zabierały i pilnowały, żeby no, mama w nocy już tam nie jadła, no, już też właśnie ta nadwaga na granicy otyłości. Ale właśnie matka potrafiła w nocy być tak agresywna, tak wściekła, tak właśnie nie radzić sobie z emocjami, które jej towarzyszą, że ten klucz z powrotem w nocy trafiał w ręce matki. Matka se z tej kłódki tą lodówkę otwierała i tak sobie jadła co chciała, ten klucz potem oddawała do rana. I to jakby... Dlatego mówię, to nie jest o rozwiązywaniu na tym poziomie. To nie jest, i Einstein nam to powiedział wcześniej, że nie rozwiążesz konfliktu na poziomie, na którym on powstał, tylko musisz sięgnąć o piętro wcześniej, co najmniej jedno, wejść na poziom wyżej, żeby zobaczyć, skąd tak naprawdę ten program płynie i o czym to tak naprawdę jest. Bo mi się przypomina teraz historia, słuchajcie, maleńka dygresja. Jak wiecie, niedawno moje urodziny. I w ten dzień, w 50. urodziny, poprosiłam i zaprosiłam moją mamę, żebyśmy pojechały na cmentarz do taty. Tata nie żyje już ponad 5 lat. Mamie miałam okazję podziękować z kwiatami w czasie naszej uroczystości rodzinnej, ale tacie nie. I postanowiłam właśnie pojechać na cmentarz. Był ten moment, gdzie już grób był posprzątany, świeże kwiaty położone i ja wtedy właśnie mówię, mamo, jeszcze raz dziękuję Wam za życie, teraz właśnie tu przy tacie, dziękuję. I moja mama wtedy, jakby jej się rozwiązał język, opowiedziała mi kilka historii, o których nigdy w życiu nie słyszałam. Za co jestem jej bardzo, bardzo wdzięczna. I jedna z tych historii to była właśnie taka, że jak byłam małym niemowlęciem, to bardzo często chorowałam na zapalenia uszu. Kto wie, ten wie. I w tym samym czasie, jak rozumiecie, jestem z rocznika 75, były takie procedury, które nakazywały matkom karmić dzieci na godziny. Tam był zegarek, co 3, co 4 godziny mogło być karmienie, nie częściej. Ale ja w tych wszystkich chorobach, ja się po prostu darłam. Ja bardzo płakałam, mnie to wszystko bolało. I domagałam się tego cyca, moja mama patrzyła na zegarek i mówiła, dziecko jeszcze pół godziny, nie? No to weź wytłumacz, jak ktoś ma 2 miesiące, że jeszcze ma poczekać pół godziny.
I rzeczywiście mojej mamie to serce już zaczęło pękać i kiedy tam miałam 3 miesiące, czy jakoś tak, zaczęła mnie już po prostu karmić na żądanie, tak jak chciałam. A potem poszła na kontrolę do pani doktor, jakiejś starszej daty, która spojrzała na mnie, rozwinęła mnie z tego becika i krzyknęła: ona nie może być taka gruba. I mama mi tą historię odpowiada, słuchajcie, no nad grobem ojca, a ja mam takie, Boże, ja całe życie zastanawiam się, dlaczego ja mam to poczucie, że jestem gruba. Niezależnie od tego, ile bym ważyła. Tyle czy tyle. Ja pamiętam siebie jako nastolatkę w dżinsach przed lustrem. Miałam 15 lat, dostałam swoje pierwsze naprawdę fantastyczne dżinsy w życiu i pamiętam, że wtedy stałam przed lustrem i mówiłam, jaka jestem gruba. No ja bym dzisiaj bardzo chciała być taka gruba, jak wtedy, kiedy myślałam, że jestem gruba. I ja nie rozumiałam, dlaczego ja tak mam, że niezależnie od tego, czy mi się uda przybrać na wadze, czy zrzucić z tej wagi, to jednak ja to poczucie, że ja jestem wciąż za gruba, miałam łamane na mam, po prostu, bo to był właśnie program. Ona nie może być taka gruba. Zobaczcie, ile tych historii może nas warunkować. Ja nie znałam tej historii wcześniej. I wierzę głęboko, że to jest kolejny kawałeczek właśnie, który choćby właśnie przy okazji tego kursu, bo kto wie, może ja właśnie tym kursem też uruchomiłam coś w swoim życiu, na pewno, pozwoli mi i jednocześnie dzielę się tym z Wami właśnie i Wam, kto chce, niech korzysta, znaleźć jeszcze właśnie jakieś takie słowa, które padały pod naszym adresem, znaleźć jeszcze właśnie jakieś takie zdania, przekonania, to wszystko, co nas uwarunkowało. Tego Wam naprawdę bardzo, bardzo życzę. Bo to są właśnie te historie, które później sprawiają, że my właśnie rzucamy się na jedzenie, nie przeżuwamy, jemy za dużo, wyjeżdżamy gdzieś z torbami jedzenia, które przywozimy z powrotem, zastawiamy stoły, nie dokończamy, pełne spiżarki i tak dalej, i tak dalej. Idziemy dalej. Jak pracować, jeśli 18-letnia córka ma w diagnozie zaburzenia odżywiania w kierunku anoreksji, czyli bardzo duża niedowaga? O anoreksji, o bulimii, o zaburzeniach odżywiania jeszcze raz bardzo dużo mówię w webinarze zaburzenia odżywiania w świetle biologii totalnej. Odsyłam tam i to jak najszybciej. Przy anoreksji żarty się skończyły, tutaj nie ma czasu na czekanie, bo każdy dzień może być na wagę złota. Jednak chcę podkreślić, że w programie anoreksji, w którym bardzo dużą komponentą jest złość i na to naprawdę należy zwrócić uwagę, to jeszcze jest naprawdę ogromnie istotny czynnik relacji matki z ojcem, bo to, co wskazuje psychologia, psychoterapia, psychiatria, że mówimy o konflikcie córka-matka, choć jest prawdą, często bardzo, żeby nie powiedzieć zawsze, ja mam ochotę powiedzieć zawsze i takie są moje doświadczenia, niemałe też zresztą, jest to jednak pochodna tego, co się wcześniej działo między mamą a tatą i generalnie co się dzieje właśnie w tej rodzinnej triadzie, a anoreksja po prostu, wiecie, dzieci często są kozłem ofiarnym i wyświetlają rodzicom jakieś tam ich sprawy, więc należy się przyjrzeć szeroko i pracować z tym systemowo. Tutaj odwołuję się do ustawień systemowych Berta Hellingera, bardzo dobra metoda, żeby to również poustawiać, czemu nie. Ja jestem ogromną zwolenniczką łączenia metod, co Wam zawsze powtarzałam, uważam, że można by to zrobić. I tutaj, słuchajcie, jest drugie pytanie, które jest dla mnie jakieś, no właśnie. A moja zagadka jest taka, że ja się czuję i widzę siebie szczupłą, nawet na zdjęciach, które robię sobie sama, wyglądam szczupło, ale gdy oglądam swoją osobę na zdjęciu zrobionym przez kogoś innego, no to jest masakra. No i to, co widzę we wskaźniku wagi, to również dramat. Odwrotność anoreksji, Pani Magdo? I teraz ja właśnie mam konfuzję, bo ja nie rozumiem, czy teraz to, co widzisz w zdjęciu zrobionym przez kogoś innego, to masakra, dlatego że tam jesteś za szczupła, czy tam jesteś za gruba, bo to po prostu są dwa różne kierunki, w których byśmy pracowały. I to, co widzę na wskaźniku wagi, to również dramat, czyli ja znowu muszę sobie sama dopowiedzieć, o co chodzi i ja sobie nie umiem to dopowiedzieć, więc powiem ogólnie, a mianowicie, że my bardzo często, kiedy jesteśmy w konflikcie sylwetki, w konflikcie estetyki, w konflikcie wyglądu, o czym też na kursie bardzo szczegółowo opowiem, no a tutaj tak właśnie chociaż troszkę, to my właśnie będziemy często robić zdjęcia, pokazywać siebie w takim świetle, wiecie, wybielonym. To jest też trochę związane z konfliktem uwodzenia. Tam jest bardzo duży konflikt obniżonego poczucia własnej wartości.
i mnóstwo jeszcze innych dowiązanych, mniejszych i większych programów. No i teraz właśnie w momencie, w którym ktoś robi zdjęcie obiektywnie, to pokazuje, jak to naprawdę jest, choć chcę też powiedzieć, są i takie zdjęcia, na których jak patrzymy, no to widzimy, że naprawdę tak nie jest, no po prostu są słabe zdjęcia, no są takie kadry, umówmy się, pogadaj z pierwszym lepszym fotografem, które zawsze będą coś wyolbrzymiać, to tak zwane rybie oko, no umówmy się, każdy z nas w pewnym kadrze dobrze wygląda, w innym nie, więc też pytanie, o czym tu jest rozmowa, ale ja wskazuję właśnie tutaj na jakiś rodzaj nieakceptowania samej siebie, na jakiś rodzaj autokrytyki i brak miłości własnej. Teraz, gdyby ta osoba, która tu pisze to pytanie, powiedziała mi, może chcesz, to napisz, jeżeli to jest to Tobie, możesz napisać, jeżeli ta osoba by mi powiedziała, że ma choroby autoimmunologiczne, to bym powiedziała na 100% brak miłości własnej i właśnie ten autosabotaż. Mówię o tym w webinarze choroby autoimmunologiczne w świetle biologii totalnej, bo jest to z grupy autoagresji. Idziemy dalej, bo jeszcze powiedziałam, że kilka słów o menopauzie w kontekście naszej wagi i idziemy i mamy pytania takie. Menopauza a tycie. Większość znanych mi kobiet tyje w okresie menopauzalnym. Ja również przytyłam. Dalej. Czy nadwaga menopauzalna ma inne podłoże niż ta we wcześniejszych latach? Czy to, co w nas coś inaczej działa? Przez wiele lat w miarę utrzymywałam wagę, chociaż zawsze musiałam się bardzo pilnować, bo każdy stres to dojadanie. Natomiast tracenie zbędnych kilogramów nie było trudne. Teraz jestem po 50 i ciężko mi schudnąć. Już od paru lat się zabieram, ale nawet nie mam motywacji. Czuję się dużo lepiej w mniejszym rozmiarze. Jak schudnąć po 50, Pani Madziu? Ja tak żartem to chcę powiedzieć, nie wiem, bo dopiero mam 2 dni po 50, ale zaraz się do tego oczywiście odniosę. Jak wpływa niedoczynność tarczycy w perimenopauzie, w dalszym utrzymywaniu zdrowej wagi? Dziękuję. I kolejne. Jak sobie poradzić z przybieraniem na wadze podczas menopauzy? Robię też jednodniowe głodówki raz w tygodniu, mimo to mam wrażenie, że tyję. Co robić? Magda, możesz mi powiedzieć coś o starzeniu się? Może webinar, jakiś trop? Co spojrzę w lustro, jestem zaskoczona, że zrobiłam się starą kobietą. W duchu jestem młodą i piękna, tylko lustro psuje robotę. Poważnie, wiem, że to normalne. Młodość przeminęła, ale smutno mi. I jeszcze dalej, gdzieś czytałam, że stajemy się niewidzialne dla mężczyzn i to, że młodość przeminęła, może być nieświadomym konfliktem. I tyjemy. Zobacz, że większość kobiet tyje. Bardzo rzadko, bez wzmożonych diet i wysiłku, kobieta jest tak samo szczupła jak w młodym wieku. Może tu chodzi o akceptację, sama nie wiem. I chcę powiedzieć, że rzeczywiście jest różnica między Zosią a Telimeną. W pewnym momencie, kiedy wchodzimy w pewien wiek, zmienia się cały nasz ustrój, a więc po pierwsze gromadzimy mnóstwo doświadczeń, ale też oczywiście wraz z doświadczeniami mnóstwo konfliktów, mnóstwo emocji, mnóstwo różnych programów, żeby nie powiedzieć też czasem i traum. A to tak naprawdę gdzieś będzie się musiało odkładać w naszym ciele i tkanka tłuszczowa będzie fantastyczna do tego, żeby to zbierać, bo żaden organ witalny, od którego zależy nasze życie, nie będzie mógł tego nieść. To musi być coś, co jest w miarę bezpieczne, gdzie to po prostu upychamy. No i tu wskazałabym z poziomu biologii totalnej na uwalnianie wszelkich możliwych starych konfliktów, tych zapisów, no bo umówmy się, Telimena będzie miała ich więcej niż Zosia. Co mogę powiedzieć więcej? Tak, zmienia się cały układ hormonalny w okresie premenopauzy, ale i w trakcie samej menopauzy bardzo gwałtownie. Czasami te skoki hormonalne potrafią się pojawiać z tygodnia na tydzień, bądź nawet z miesiąca na miesiąc, o tym bardziej, a co dopiero z roku na rok. I to też nam pokazuje, że my przechodzimy na jakieś inne piętro w naszym rodzie, że my awansujemy w tym momencie do innej społeczności, na inny poziom. Jesteśmy przesuwane, my kobiety, w stronę starszyzny rodu, zajmujemy już inną pozycję w tej hierarchii społecznej naszej genealogii. I to będzie właśnie po części związane z tym konfliktem królowej, po części z jakimiś innymi konfliktami, które mogą właśnie wynikać z tego, że nie akceptujemy tego przesunięcia. My cały czas chcemy się czuć atrakcyjne, pytanie dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Ale to też jest właśnie o tym, że my w momencie, w którym przesuwamy się na inne piętro, mamy już zupełnie inne zadania w rodzie. Nie żeby być właśnie wydajną zawodowo, żeby zapracować na wszystko, żeby poradzić sobie z ilomaś małymi dziećmi, dla których cały czas musimy mieć zasoby i siłę i nasze zapotrzebowanie kaloryczne też już spada, a zwyczaje zostają. I my po prostu jemy za dużo, w związku z powyższym czasem, właśnie przy menopauzie obserwujemy, że moment, w którym kobieta nie zorientuje się, że już potrzebuje tego jedzenia dużo mniej, że już właśnie
to nie jest takie bezkarne, że kiedyś jadła, właśnie teraz już nie może. To jest naprawdę czasem tylko wynik matematyki. Po prostu idź proszę do jakiejś dobrej dietetyczki. Ja tutaj w kursie polecam 6 osób, 6 ekspertów, 6 bonusów, dodatkowych materiałów, gdzie każdy będzie sobie mógł wybrać, z kim ma ochotę skonsultować swój przypadek, bo to po to właśnie jest. A może znasz właśnie kogoś, jakąś swoją zaufaną osobę i sprawdź, zmierz sobie właśnie, ile tych kalorii potrzebujesz dzisiaj, jaki ten poziom hormony. O tym, żeby dobrze zdiagnozować swój program, będzie mówiła Kasia Arkuszyńska. Tu właśnie może kilka słów na temat ekspertów w tym kursie. Ja bym bardzo chciała te dziewczyny przedstawić. One są po prostu fantastyczne. Kasia Arkuszyńska, psychodietetyk i onkodietetyk jednocześnie, która opowie właśnie w tym naszym kursie o tym, jakie badania robić, żeby się wreszcie czegoś o sobie dowiedzieć i o tym, że prawidłowa diagnostyka zaburzeń, które finalnie prowadzą do otyłości, do nadwagi, do różnych chorób z tym związanych, tych tak zwanych cywilizacyjnych czasami, ale też może i do niedowagi, bo to też jest bardzo istotne, opowie nam w prelekcji. Będziemy miały takiego live'a właśnie, którego zrobimy tutaj dodatkowo, żeby właśnie upewnić się, że to, jak my wprowadzamy suplementację, to jakie działania wprowadzamy, jest pod nas same, a nie akurat wzięte z jakiegoś portalu, bo jedna czy druga influencerka właśnie coś tam podpowiedziała i trzeba to koniecznie wypróbować i ta reklama naprawdę wyglądała tak fajnie, że ja też spróbuję, no ale okazuje się, że to jest akurat dla mnie nieskuteczne i wtedy ta zazdrość, o której mówiłam, że sąsiadce się udaje, a mi nie. No ale Ty masz inne wyniki, inne doświadczenia. I ja właśnie nie umiem powiedzieć, że to będzie jeden tylko rodzaj konfliktu, że przy menopauzie to jemy, bo każdy może mieć coś innego. I akurat nie rozwiązał czegoś, jak już wszedł w menopauzę i wtedy to będzie bardziej widoczne, to się po prostu nakłada jak taka kalka, jedna na drugą, mamy warstwy, po prostu te warstwy, one będą sprawiały, że i ciało będzie to pokazywać, dlatego właśnie będziemy to rozbierać na czynniki pierwsze. Aha, i byłam właśnie przy prezentacji moich cudownych, zaufanych i takich już naprawdę zaprzyjaźnionych terapeutek, z którymi współpracuję od bardzo wielu lat. Kolejną osobą jest Kasia Gwiazdowska, którą już tutaj prezentowałam na swoich kanałach niejednokrotnie, bo nasza współpraca trwa ponad 15 lat, jak chyba ostatnio to policzyłyśmy. Kasia, która napisała książkę Detoks Holistyczny. Kasia, która właśnie otworzyła swoją Akademię Dobrostanu, w której miałam zaszczyt i ogromną przyjemność występować jako ekspert u niej właśnie w charakterze biologii totalnej, a teraz zobaczcie, Kasia właśnie u mnie będzie też opowiadała o dobrej diagnostyce i będzie mówiła o tym, w jaki sposób holistycznie spojrzeć właśnie na wszystko, co związane z regulacją metabolizmu, przemiany materii i kondycji takiej właśnie, bym powiedziała, psychozdrowotnej naszego ciała, dlatego że odniesiemy się do jelit, odniesiemy się do terapii probiotycznej, odniesiemy się do leczenia kandydozy i tak dalej, właśnie do tego odrobaczania, które jest takie ważne, do tego właśnie jak uregulować ten cały metabolizm, wyciszyć system nerwowy, same takie ważne rzeczy i takie, do których ja już po prostu tutaj w tym kursie nie będę miała czasu się odnieść, a też nie czuję się tutaj specjalistką, zostawiam to właśnie Kasi. To bardzo ciekawe, że właśnie mamy tutaj 3 Kasie jako specjalistki, ale może w tym imieniu jest zawarte jakieś uzdrawianie, nie wiem. Moja babcia Kasia, ta właśnie od strony taty, ona również była pielęgniarką zdrowia, więc może coś w tym jest. Ale mamy też Patrycję Bąkowską, o której również często wspominam, ponieważ specjalizuje się w biorezonansie, a również jest dietetykiem i naturoterapeutą, zresztą też i chirurgoterapeutą, to bardzo ciekawe. I Patrycja odniesie się do insulinooporności i to też jest bardzo istotny problem. Ja tutaj właśnie mam takie pytania. Proszę, abyś poruszyła temat insulinooporności, ponieważ zaczynam zastanawiać się, czy to nie jest problemem. Tu się nie ma co zastanawiać, to po prostu trzeba zdiagnozować. Jakby na jakiej podstawie się zastanawiać i jakby co z tego zastanawiania miałoby wynikać. Po prostu trzeba zrobić badania i zobaczyć, czy te wskaźniki mówią o insulinooporności, czy nie. U Patrycji to można sprawdzić, bo insulinooporność też może być nasilona albo jakaś wstępna, to można wyciszać, można uregulować pracę trzustki i właśnie o tym Patrycja będzie opowiadała w tym naszym kursie. Zresztą odsyłam też na swoją stronę, jakbyście chcieli poczytać, to też szczegółowe tytuły wystąpień i tych materiałów, które dziewczyny tutaj zdecydowały dołączyć się jako bonusy, za co jestem bardzo wdzięczna i z czego się ogromnie cieszę, są na tej stronie kursu wypisane, więc jak czegoś tutaj nie dopowiem, to jeszcze tam proszę sobie to doczytajcie.
W tym kursie jest też z nami Sylwia Pogorzelska, która chociaż nie jako dietetyk, bo trzeba powiedzieć, że w tym się nie specjalizuje, ale jednak jako naturoterapeuta, a przede wszystkim ogromnie doświadczona osoba w pracy z suplementacją i w pracy z dobrą diagnostyką medyczną, najczęściej w sprawach onkologicznych i to jest też ważne, ponieważ w tym kursie ja będę chciała też uwzględnić wszelkie konsekwencje chemioterapii, radioterapii, leczenia po różnych operacjach albo właśnie terapiach onkologicznych. To jest też bardzo, bardzo duży punkt programu, który nie może być przegapiony w takim kursie jak ten, ale też właśnie i co jako profilaktyka przeciwnowotworowa. Sylwia, która mówi o swoim postbiotyku na swojej stronie i o czym może już słyszeliście, a o czym jeszcze bardzo mało osób wie, ale właśnie i też o tym wszystkim, jak zharmonizować pracę jelita, jak wpłynąć na nasze zdrowie i na kondycję organizmu, też właśnie pod kątem wagi, bo to jest wszystko ze sobą bardzo mocno powiązane, także do tego też Was bardzo zachęcam. Słuchajcie, chyba z Sylwią nagramy live'a właśnie. Wydaje mi się, że to będzie najwspanialsza formuła, dlatego że wtedy będziemy mogły po prostu sobie o tym porozmawiać. I ostatnia, ale nie najmniej ważna osoba to Mija, którą może już znacie, która specjalizuje się w rysowaniu neurografiki. I Mija zdecydowała się utworzyć specjalny algorytm tylko i wyłącznie dla naszego kursu, tylko dla naszych biokursantów, którzy będą chcieli naprawdę przestroić swoją neurologię, przeorganizować swoje algorytmy i odprogramować wszystko to, co do tej pory uwarunkowywało. I w tych algorytmach, które Mija dla nas stworzyła, które my będziemy później powtarzać rysując neurografiki, tam będzie przerysowywanie swoich konfliktów osobistych, konfliktów prenatalnych, czyli ze swojego okresu projekt cel, jak również konfliktów rodowych. Właśnie o to ją poprosiłam. Taki algorytm jest już stworzony. Słuchajcie, my będziemy właśnie to mocno tutaj wyrysowywać, przerysowywać. Jak wiecie, ja jestem ogromną zwolenniczką neurografiki. Co prawda miałam sporą przerwę w rysowaniu teraz, ale wrócę do tego z ogromną radością, a był taki moment, że ja już programy na idealną, wymarzoną wagę rysowałam i to naprawdę fajne efekty przynosiło i bardzo chętnie sobie do tego teraz wrócę, choćby właśnie, żeby odprogramować, że ona nie może być taka gruba, nie? Także zachęcam Was, jeśli to jest właśnie jeszcze też taka wartość dodana i to do Was przemawia, chcielibyście z tego skorzystać, no to chodźcie, po prostu dołączajcie i tam będzie więcej. Natomiast nie mogę jeszcze przerwać i przejść dalej, bo tu widzę, że jeszcze mam kilka pytań. A mianowicie, proszę, abyś... o insulinoporności było. Cieszę się na spotkanie. Mam cukrzycę i problem z nadwagą, z czym walczę od lat. No i teraz zobaczcie, podstawowym konfliktem cukrzycy jest walka i opór generalnie. No i teraz walczyć z cukrzycą, no to po prostu ja nie wiem, co by się musiało stać, żeby mieć wygraną. Po prostu z definicji jest to po prostu bycie w skonfliktowaniu. Raz chudnę, raz tyję. Od pasa w górę mój wygląd jest w normie, natomiast pośladki, brzuch i uda są rozbudowane. Co to oznacza? Tak jak mówiłam, będziemy do tego wracać. Mam cukrzycę, polineuropatię cukrzycową, zaawansowane zwyrodnienie kolan. Już może właśnie nie będę wymieniać tu wszystkiego, bo tu widać, że mamy wiele różnych konfliktów, które jeden ciągnie drugi. I teraz co to oznacza i co mam z tym wszystkim zrobić? Przede wszystkim, jeżeli mamy organizm w takim stanie, że już jest kilka różnych chorób albo tak zwane syndromy czy zespoły chorobowe, organizm musi być odtruty, o czym będą mówiły moje ekspertki tutaj w kursie. Ale o czym możecie czytać, słuchać, odsyłam na ich strony, to jest naprawdę bardzo cenna wiedza. Bez tego organizm zawsze będzie musiał kumulować tkankę tłuszczową, dlatego że gdzieś te toksyny musi przechowywać i nigdy nie puści tego w kościec, w serce, w jakiś żołądek. No nie może tego zrobić. Do mózgu musi chronić po prostu te organy, od których zależy nasze życie, nie mogą być zatrute. Co może być zatrute? No ewentualnie właśnie rezerwuar w postaci tkanki tłuszczowej, dlatego zawsze detoks. Wiosna jest najlepszą porą roku na coś takiego. Bardzo gorąco zachęcam. Sama jestem zwolenniczką i też to robię. Oczyszczanie wątroby, oczyszczanie jelita grubego. Sposobów jest naprawdę mnóstwo. Zachęcam, żeby robić to pod kontrolą albo we współudziale w różnych grupach, które to robią razem. Może właśnie dieta Dąbrowskiej, a potem jakieś oczyszczenie wątroby. Sposobów dużo, tak jak mówię, to już zostawiam do wyboru każdemu osobiście, natomiast bez tego dalej ani rusz. No i tutaj trzeba się zająć po prostu biologicznym niezmiennikiem cukrzycy, sprawdzić o co chodzi właśnie z tym programem walki i o tym kiedyś zrobię osobny webinar,
albo nawet kurs, właśnie tu się zastanawiam jeszcze, już mi czasu nie staje na wszystkie te wspaniałe kursy, które chciałabym robić, ale to wszystko w kolejce czeka, uwierzcie mi, że się ukaże. I teraz słuchajcie, jeszcze coś takiego, Boże, czy ja piłam kiedyś? Wy tu jeszcze w ogóle jesteście ze mną? Śpicie tam? Czy już wszyscy poszli spać, a Magda se gada, nie? Do tej czerwonej kropki. Wariatka jakaś. Ostatnio zaskoczyła mnie jedna pani, która napisała tak, to z mojego posta ten wyciąg, nie? Czy jeżeli zrobiłam już poprzednio 2-dniowe warsztaty o otyłości i nie pomogło, to czy to teraz pomoże? No i powiem Wam, ja zrozumiałam z tego wpisu, że to chyba chodzi nawet o warsztaty, które były robione u mnie, bo ja kiedyś robiłam warsztaty w Kuźni Zdrowia na temat nadwagi i niedowagi w świetle biologii totalnej. I rzeczywiście ja pamiętam swoich uczestników, kursantów, tam sporo osób wtedy właśnie te kursy, jak to się mówi, przerabiało. Ale teraz właśnie, co chcę powiedzieć, wiedza z biologii totalnej jest wiedzą opartą na prawach Matki Natury, które są niezmienne od tysięcy lat, chyba od eonów w ogóle. Więc teraz, jeśli ktoś się spodziewa, że ja na tym kursie dziś, po paru latach, powiem coś zupełnie nowego, no to nie, niestety rozczaruję i powiem, nie powiem nowego. Ja będę mówić w kółko to samo, dlatego że to są nasze biologiczne, bardzo stare uwarunkowania i taka jest Matka Natura. Jednak chcę powiedzieć, że i moje doświadczenie w pracy z ludźmi jest już inne. I mój sposób przekazywania wiedzy jest inny. I nauka, i wiedza, którą udało mi się do tej pory zdobyć, też już jest dużo szersza. Więc tak się zastanawiam, jak mogę dobrze odpowiedzieć na to pytanie, żeby to nie wyglądało jak namawianie, bo ja zawsze decyzję chcę zostawić Tobie. Niech każdy tę decyzję podejmie sam, w swoim sercu. Najlepiej właśnie w takim polu wyciszenia, relaksacji, w koherencji serca, żeby to była dobra decyzja. Daj się poprowadzić intuicji i poczuj, bo Ty też już jesteś dzisiaj w innym miejscu. I teraz sprawdź w jakim, bo może to właśnie nie chodziło o zdobycie wiedzy, tylko chodziło o uwolnienie z pewnego konfliktu. Jeśli do tej pory nie udało się tego zrobić, no to jakby jak ciało miałoby to puścić? To nie jest o nas, o naszej relacji jako trener, student, czy właśnie nauczyciel, a uczeń. To nie jest o tym. To jest o tym właśnie, co ciało dalej pokazuje. Wiedza może być ta sama, ale ciało puści, dlatego że pole grupy jest już inne, świadomość na planecie jest inna, czasy są inne i tak jak mówię, ten kurs to jest kurs, który będzie trwał 5, prawie 6 tygodni. Jest poszerzony w stosunku do tego, co robiłam kiedyś. Będą live'y 2 razy w tygodniu, w związku z tym będzie bardzo dużo możliwości, żeby zadać swoje pytania, a ja tak jak dziś będę po prostu siedziała i na te pytania odpowiadała i będzie możliwość prześledzenia sobie swoich konfliktów w pytaniach, które będą jako ćwiczenia dołączone do każdego modułu, tak żeby można było skorzystać z pracy własnej, żeby można było sobie to po prostu przymierzyć do swojego własnego serducha i własnej sytuacji. A wsparcie grupy jest nieocenione. W Biblii mamy napisane, że gdzie 2 się gromadzi, tam i ja jestem, mówił Jezus, ale ja chcę powiedzieć, On to mówił dlatego, że taka jest prawda ogólna tu na ziemi, że tam, gdzie my właśnie w kilka osób wysyłamy tą samą intencję, Wszechświat to czyta i Wszechświat nam to oddaje i to się zaczyna po prostu w polu ustawiać. Więc pole grupy, spodziewam się, że na tym kursie będzie olbrzymie i wszyscy będziemy w jednej intencji, aby właśnie nastąpiła upragniona zmiana, aby narzędzia biologii totalnej okazały się być skuteczne dla każdego, kto tutaj zauczestniczy. I ja nie mam wątpliwości, że tak będzie, a sama będę to aktywować, sama będę to bardzo wspierać i prowadzić. Mogłabym chyba jeszcze dużo, refleksji naprawdę sporo, ale nie będę tego live'a przedłużać, bo myślę, że lepiej zostawić to na następnego i po prostu spotkać się kolejny raz. Za dziś Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest z nami ponad 500 osób w tym momencie. Daliście radę, dzielni jesteście. Bardzo, bardzo jestem wdzięczna. Pozdrawiam każdego. Jeśli udało mi się zachęcić, zaintrygować i zainteresować kursem Nadwaga, Niedowaga w świetle biologii totalnej, to zapraszam bardzo gorąco. Wskakuj na pokład, bo tutaj niedługo zwijają się trapy i statek po prostu odpływa i będziemy działać i zobaczysz, to po prostu zobaczysz w swoim środowisku naokoło, że tak, właśnie ci, którzy uwolnili programy, uwolnili konflikty, oni po prostu już inaczej żyją, żyje im się lżej, w lepszym zrozumieniu dla tego świata i dla siebie samego, w wyrozumiałości, bez autosabotażu, w większej miłości i akceptacji dla swojego ciała i czego chcieć więcej.
przytulam do serca, myślę ciepło, pozdrawiam gorąco, życzę wszystkiego najpiękniejszego i obiecuję, że zostaję z Wami w kontakcie z miłością i światłem.